Rozdział pierwszy. Przygotowania przed Odyseją of the Sea. Siema wszystkim, nazywam się Mateusz Strupiński i dzisiaj zabieram was w podróż na statek Odyseja of the Sea, w którym przez 7 miesięcy swojego życia zwiedziłem pół świata, przepłynąłem Ocean Atlantycki, Morze Karaibskie, Morze Śródziemne, zwiedziłem 8 krajów i ten film to będzie przygoda z mojego 7-miesięcznego rejsu po świecie. Także zapraszam, bawcie się dobrze i korzystajcie z tego filmu. Lecimy na pełnym petardzie. Więc skąd taki pomysł podróży na koniec świata na statku wycieczkowym? To sobie na statek patrzę na tych Dobre ziomki. Oni zawsze tam czyszczą pokład w różnych miejscach, ale tym razem pojechali po bandzie. No pomysł był dość prosty. Szukałem po prostu pracy. Słyszałem podobnie jak wy o statku, o pracy na statku wycieczkowym. O tym, że jest możliwość zarobku, że jest możliwość zwiedzenia świata i szukałem takich opcji już rok wcześniej, w 2023 roku, o którym powiedział mi mój przyjaciel i trener Paweł Strojny. Ciągnęli do tej grupy, tam widzimy włoskiego trenera, który gdzieś tam mierzy jakiś czas, a nie, to jest chyba Petsowa trener. Tak. No i takiego pacemakera powiedzielibyśmy na zawodach lekkoatletycznych. Próbuje tutaj podciągnąć swojego zawodnika. Mati, zbliżaj się Mati! Zbliżaj się! Rychu pęka! Tak, no to jest ważne, kiedy trener jest na miejscu zawodów, krzyknie Dawaj, jest dobrze! Jest dobrze! właśnie jaka tam jest strata. Oraz słyszałem o różnych znajomych, że pracowali na tego typu statkach. W związku z tym wysłałem CV na taki statek, no i się nie dostałem przy pierwszej jakby próbie. Dopiero właściwie 3-4 miesiące później, to była zima, wysłałem CV po raz kolejny, tym razem do innej firmy, no i okazało się, że moja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie. Dostałem możliwość rozmowy na Skype z przedstawicielką firmy Royal Caribbean. No i w taki sposób zacząłem swoją przygodę z aplikacją jako Sportstaff na statku. Dlaczego zdecydowałem się na ten pomysł? Trzeba cofnąć się do 8 sezonu Ninja Warrior Polska. Witamy na starcie Mateusza Strupińskiego z Krakowa. Trener Ninja. W którym to pokonałem tor eliminacyjny w
58 sekund. Przed ostatnią przeszkodę toru eliminacyjnego. Ale idzie dobry czas. Nieprawdopodobne. I w czapce Mateusz Strupiński. No to jak myślisz teraz, jaki czas wykręciłeś dzisiaj na torze? Około minuty z hakiem. 58 sekund i jesteś na tę chwilę na Power Tower. O, to bardzo fajnie. I tutaj padło pewne stwierdzenie, które napisałem w zgłoszeniu, mianowicie projekt Korona Ziemi. No 11 szczytów już zaliczył Mateusz Strupiński, a też ma ten gigantyczny cel. Chce zostać najmłodszym Polakiem, który zdobędzie koronę ziemi. No to kibicujemy Mateuszowi. I ten projekt Korona Ziemi był na tyle skomplikowanym na ten moment dla mnie projektem, Tym razem aby zdobył jako najmłodszy Polak tę koronę ziemi. Taki mam zamiar. Więc działamy. A mama wie, tak? Jeszcze nie wiem. To właśnie się dowiedziała. który trochę mnie przerósł. 30 listopad 2023 roku. Nazywam się Mateusz Strupiński, jestem finalistą 4. edycji Ninja Warrior i byłem na Power Tower w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o cel, jakim jest Korona Ziemi, aktualnie na ten moment jest bardzo trudno go wykonać, ponieważ jestem w bardzo podrankowej sytuacji. Nie mam funduszy na tą wyprawę, pomimo że bym chciał. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że realizacja marzeń jest bardzo trudna w życiu i poniekąd w tym celu, na poprawę mojej sytuacji, pojechałem do Gdańska za pracą, natomiast nie dało mi to żadnej stabilizacji takiej, jakiej bym potrzebował na ten moment. Że możliwości pracy za granicą umożliwiłyby mi finansowanie wyprawy na przykład na kolejny szczyt. Pojechałem do Szwecji, żeby wygrać zawody, zdobyć te fundusze na wyprawę i również tego nie osiągnąłem. W związku z tym szukałem możliwości pracy za granicą, no i w związku z tym znalazłem koniec końców pracę na morzu i to była główna moja motywacja, czyli odpoczynek od sportu, czyli można powiedzieć, że straciłem trochę głód rywalizacji po 2023 roku i szukałem możliwości realizacji kolejnego szczytu i odłożenia funduszy na taką wyprawę. W związku z tym, jeżeli mi się to kiedykolwiek w życiu uda, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie było mi to łatwe zrobić, osiągnąć. Dawaj się, a któregoś dnia Ci się uda. Czy będę najmłodszym Polakiem, nie wiem, z tą koroną ziemi, ale na pewno tak szybko się nie poddam. W związku z tym podjąłem się pracy za granicą i chciałem połączyć, czyli chciałem się czegoś nauczyć w języku angielskim, oczywiście nowego środowiska, zwiedzić trochę świata i odłożyć pieniądze na realizację kolejnego szczytu Korony Ziemi. Czas wyruszyć loty, czyli tutaj gdzieś tam ten lot wisiał w systemie, że ja jestem jakby, wiecie, gotowy na to, żeby lecieć do Miami i tak dalej, ale nie miałem wszystkich załączonych dokumentów, więc tak naprawdę na pośpiech wszystko załatwiałem i tak dalej i nie wiem, może tydzień przed byłem realnie gotowy do tego, żeby już wylecieć i miałem wszystkie przyklepane dokumenty. Ambasada USA, która jest z tyłu za mną i pod pomnikiem Ronalda Reagana. I słuchajcie, wiza została przyznana. Także zostaje oficjalnie piratem za 1,5 tygodnia. W związku z tym 10 marca wypływam do Miami i stamtąd kieruję się na Bahamy, ale więcej o tym może za chwilę. Natomiast rodzice tak naprawdę bali się o mnie, jak każdy by się bał, po prostu pojechałem w nieznane. No i tutaj spakowałem wszystkie manatki, nie wiedziałem co wziąć w ogóle na taki statek, co to będzie, czy ja mam w ogóle choroby morskie, bo na żadnym łódce nie byłem dłużej niż dziennie. Jak ten zachód? Zawiera te piersi, no. Także
Na każdym spromie płynąłem czasem kilka godzin. Wydawało mi się, że nie mam choroby morskiej, w związku z tym będę mógł na taki statek jakby jakoś przetrwać, nie? Rodzina pożegnała mnie właśnie na dworcu w Giżycku. No i tutaj wpakowałem się w autobus do Gdańska, wziąłem ten swój list rezerwacji, całą tą dokumentację, które miałem ze sobą w teczce. No i z Gdańska już na lotnisku 3 przesiadkami z Gdańska do Amsterdamu, z Amsterdamu do Londynu i z Londynu do Miami. Doleciałem 9 marca. No i przemierzyłem ten Atlantyk, wylądowałem w Miami i tam macie takie bramki, nie? Macie takie bramki, które oznaczają, że jest to część dla ludzi z zieloną kartą, dla imigrantów, niemigrantów, czyli przejścia, nie? Takie graniczne jakby. Na każdej siedzi celnik, nie? Tutaj mnie strażnik zapytał, no właściwie, czy mam list pracowniczy. To pierwsze co, to pokazałem mu ten list pracowniczy, zapytał się, czy mam wizę. Oczywiście powiedziałem, że mam wizę. Zapytał się, gdzie się zatrzymuję, jaki hotel i tak dalej, no to powiedziałem, że miałem tam dane wpisane pracownicze, gdzie miałem się zatrzymać w Miami. No i zapytał się na koniec, ile wziąłem ze sobą dolarów. Zdążyłem na tą podróż wziąć $250 i jakieś złotówki miałem na karcie, nic więcej, nie? I on się zapytał, ile masz dolarów? Ja powiedziałem 250. On tak, ile? Że zdziwiony, że tak mało. Ja mówię, nie, to wiesz, tylko tyle, żeby tylko ze statku dojść i dojechać i tylko tyle. On tak, dobra. No i uśmiechnął się, powiedziałem, że zaczynam przygodę. No i wypuścił mnie, przeszedłem. No i w taki sposób znalazłem się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zacząłem swoją przygodę. To z Ameryki, pozdro. Dotarłem tutaj, przeszłem celną odprawę, także przyklepane. No i jestem w Miami, także pierwsze wrażenie, dość ciepło tutaj jest. Także kieruję się na hotel, a jutro desantuję się na statek. Rozdział 2. Odyseja. Mój dom na wodzie. No i na naszej Odysejce miałem się zameldować jakoś o 8 lub 6. Dokładnie nie pamiętam. Natomiast było tak, że wpakowali nas do busa. Zacząłem jechać autostradą z Miami do Fort Lauderdale i tam, słuchajcie, patrzę na mapie, kurde, Hollywood mija mnie, mówię, jaram się, nie? Dojechałem do Fort Lauderdale i pierwszy raz zobaczyłem Odyssey of the Sea. Olbrzymi statek, nie? Wielki statek, po prostu nigdy takiego nie widziałem. Mówię, kurczę, zaczynam przygodę. Już mówię, że jestem tak daleko od domu, że nie mogę się wycofać, nie? Muszę iść po prostu naprzód. No i dojechaliśmy do tego, wysiedliśmy stamtąd z ekipą ludzi. Statek Odyssey of the Sea, na którym zaraz będę pływał. Grubo jest. Ludzi, prawda, różnych pracowników, różnych departamentów, no i w zależności do którego byłeś, tam potem cię sprawdzali, nie? No i przeszedłem przez bramki, tak jak na lotnisku, posadzili mnie w konkretnym departamencie, dostarczyłem dokumenty, no i dałem paszport. Jak mi zabrali paszport, to odzyskałem go dopiero po 7 miesiącach. Sprawdzili dokumenty, zabrali te wszystkie rzeczy, spakowali mnie, pakowałem swój bagaż rejestrowany na taki wózek hotelowy, no i potem wylądowałem w końcu na statku jakieś pół godziny później. Tam uroczyste przywitanie przez menadżera Freda, następnie przez superwajzora, czyli takiego kierownika Ryana z Wielkiej Brytanii, no i szybkie trio po statku. Jeżeli chodzi o team, no to był team z całego świata, czyli tutaj departamenty były różne na statku w zależności od profesji, czyli mogłeś właśnie pracować w restauracji, mogłeś pracować w departamencie housekeeping, mogłeś być w tak zwanym bridge'u, mogłeś być od Justap, czyli od opieki dzieci, mogłeś być również od baru, a mogłeś być również od sport staff, tak? Czyli co to znaczyło właściwie sport staff? Czyli sport staff oznaczało, że była to obsługa sportowa, czyli
osoby, które były w tym departamencie, zajmowały się, również ja się zajmowałem, byłem w tym departamencie, właśnie usługą rozrywką dla gości, czyli my jakby tutaj prowadziliśmy zajęcia z Flowridera, takiego symulatora surfingu, tak, ściankę wspinaczkową, do tego dochodziły właśnie competitiony, czyli różnego rodzaju konkursy z nagrodami, które Royal już miał przygotowane. Do tego dochodziło również właśnie otwieranie VIP-om drzwi, pilnowanie ich miejsc w teatrze, pod garniturem, pod krawatem oczywiście i wiele różnych takich pomniejszych rzeczy. Też prywatne lekcje pickeballa wchodziły w tę grę i tak dalej, i tak dalej. Jak wytrwać 7 miesięcy na takim kontrakcie? No, ja sam sobie dziwię, że właściwie jakby ktoś mi wyrwał z życia te 7 miesięcy mojego życia, ale poniekąd tak było, nie? Że spędziłem na tym tyle czasu. No więc pierwsza rzecz, przede wszystkim musicie... Te życie na statku jest bardzo wielką rutyną, tak? Tutaj pracuje się, większość czasu pracuje się codziennie, no i macie tą pracę pokładaną tak, żebyście mieli te kilka godzin w ciągu dnia, na przykład wolne, 2, 3, 4 godziny czasem. W dni na morzu często ta przerwa była mniejsza, ale żeby zawsze czymś wypełniać głowę, więc ta rutyna była przede wszystkim przez większość czasu. Druga rzecz, zawsze trzeba było dążyć do jakiegoś mini celu, nie? Czyli w moim przypadku pierwszym celem było przemierzenie Karaibów, poznanie tych wszystkich wysepek, które tam odwiedziłem. Patrzcie na to, Muzeum Piratów, przedstawione są sylwetki piratów. Owen Davis, Start of the Bonds, Roberts, Mary Red, Annie Bone, Roger Flack, Jack Rickman, Edward Teach, Henry Avery i Matt. Także Kolejną rzeczą było dotrwanie do Atlantyku i przemierzenia Atlantyku. na horyzoncie jeden stateczek. Płyniemy przez Atlantyk. Kolejną rzeczą były różnego rodzaju właśnie Flowrider, czyli progres, czyli ten level 3, do którego też dążyłem, to były kolejne miesiące. Potem miałem przygodę miłosną, no i ta też przygoda miłosna pomogła mi przetrwać te kolejne miesiące. A potem to już była właśnie kwestia powrotu do sportu, do mistrzostw świata i też ta motywacja pchała mnie do przodu, w związku z tym tutaj też łatwiej było to wszystko wytrwać, tak? Czyli część załogi, część statku, czyli cała załoga Odyssey of the Sea pracowała właściwie na jeden cel, czyli na to, żeby przede wszystkim firma zarobiła jak największe pieniądze, ale przede wszystkim na to, żeby goście byli jak najbardziej zadowoleni z pobytu. I to był pierwszy główny cel tego wszystkiego, czyli załoga jednoczyła się do tego, żeby każdego tygodnia, każdego cruise'u, którym goście właśnie się poruszali, no to żeby byli jak najbardziej zadowoleni z tego czasu, który tutaj spędzili. No więc co robił Royal, aby zatrzymać tak naprawdę ludzi na dłużej ze sobą? Czyli tutaj właśnie głównie chodziło o pieniądze, tak? Żeby ci ludzie wytrwali tyle miesięcy na jakichś kontraktach, które trwały często od 4, 5, 6, 7 miesięcy do 9 miesięcy często. I jak też wytrzymać w takiej swojej kabinie z jakimś lokatorem na bardzo wąskiej przestrzeni przez tyle czasu. No musisz mieć warty cel tego całego poświęcenia, więc większość tych ludzi miała na przykład jakieś rzeczy, na których zbierali pieniądze, oszczędzali te pieniądze. I te pieniądze im wzrastały co pół miesiąca, tak? Co 15 dni zawsze był regularnie przelew. I te pieniądze gromadziły się na tym koncie. I to powodowało, że w każdej innej pracy, w której by się znaleźli, no to
to ciężko by było dla nich podwyższyć ten sam standard, który otrzymali na statku. W związku z tym, no tutaj ciężko im było zrezygnować z tych finansowań, z tych różnych nagród, konkursów, z tego, że mogli uzyskać dodatkową gotówkę za coś wygranie czegoś na przykład, czy firma często nagradzała jakimiś, nie wiem, iPhone'ami, kamerami, sprzętami wysokiej jakości. To przeróżne milion sposobów na to, żeby nagradzać tych swoich ludzi, żeby oni tak łatwo od tej firmy nie odeszli. Wyobraźcie sobie, że zarabiasz w taki sposób przez lata, tak? Przez kilka kolejnych kontraktów. Firma daje Ci możliwość jakby krótkich wakacji w ciągu tych 2, 3, 4 miesięcy, kiedy jesteś zregenerowany, masz pieniądze na koncie, czujesz się świetnie i wysyła się na kolejny kontrakt. No i koło się zamyka, tak? Cały czas wraca na ten statek. Pomimo, że zawsze chciałbyś się uniezależnić, tak? Więc bardzo ważne jest to w tym wszystkim, że albo tu traktujesz jako styl życia, czyli takie życie na morzu powiedzmy i w taki sposób funkcjonuje, ale no prawdziwe życie jest poza tym statkiem, tak? Także tutaj warto się podzielić taką historią, jak coś takiego wyglądało. Możesz przeżyć przygodę i naprawdę warto przeżyć taką przygodę, ale musisz też wiedzieć, dokąd wracasz i do czego wracasz i nie palić ze sobą przede wszystkim mostów. No i tak, jak trafiłem na Odyssey of the Sea, trafiłem do kabiny z 3 różnymi lokatorami, tak? Pierwszym moim lokatorem był Filipińczyk, ja go nazwałem bardzo smutny człowiek, ponieważ no miałem wrażenie, że jest bardzo mocno wypalony w stosunku do przebywania na statku i totalnie nasze jakby wizje, zainteresowania, wszystko to, nawet to jak ty podchodzisz do ludzi, czy jesteś otwarty, czy nie, totalnie zamknięty gość, no i byliśmy totalnym przeciwieństwem, w związku z tym nie dogadywaliśmy się za bardzo, no i z tym gościem spędziłem jakiś tydzień czy 2 w kabinie, który potem zmienił, na moje szczęście. Kolejnym lokatorem był Dimitri. No i z Dimitrijem spędziłem chyba kolejne miesiąc czasu około, no i Dimitri można powiedzieć, że był no, bardzo pozytywną osobą, zakręconą również, no i bardzo wybitnie sportową, czyli Dimitri miał bardzo dużo jakby możliwości motorycznych, bardzo szybko łapał różne sporty, w związku z tym w ciągu krótkiego pobytu na 2 chyba kontraktach bardzo szybko załapał wszystkie triki związane z flowriderem, miał bardzo wysoki poziom, a potem zrobił kurs w Manchesterze i zajmował się lataniem w tunelu. Trzecim moim lokatorem był Sven z Czech, no tutaj najlepszy mój lokator ever, tak on zawsze tutaj wspominał, pozdrawiam. No i Sven był tutaj bardzo pozytywną osobą, często jakby otwartą, aczkolwiek wolał spędzać czas samemu, tak? On wolał spędzać czas samemu w swojej kabinie. Ja, wiecie, jakby trenowałem regularnie, wychodziłem na siłownię, spotykałem się ze znajomymi, czy spędzałem czas po prostu na stołówce, czy coś robiłem, no to Sven bardziej wolał jakby spędzać czas w kabinie, gdzieś tam tą swoją całą energię pozytywną wyrzucić jakby w ciągu pracy, a po prostu no, po pracy był bardzo zmęczony, więc wydawaliśmy się głównie w kabinie. Ale mega pozytywny człowiek, wiele mnie nauczył dotyczące jakby życia na statku, no i on na tym statku spędził 9 lat, także wyobraźcie sobie spędzić 9 lat w ciągu swojego życia na statkach, także naprawdę kawał czasu, no i tu właśnie był taką moją trochę inspiracją do tego, żeby wiedzieć co, jak, gdzie, co zrobić, jak załatwić i tak dalej, więc tutaj opowiadam o swoich różnych doświadczeniach na statkach i nie tylko. No i ta cała społeczność z całego świata miała jakby, można powiedzieć, do gości zwracać się z szacunkiem. Oczywiście zawsze musiała być pod garniturem, kiedy wychodziła do strefy dla gości. Musiała mieć ze sobą tak zwany name tag, ale natomiast w społeczności załogi, w której ja oczywiście się znajdowałem, no to były tak zwane różne jakby śmieszne słowa. Na przykład jednym z takich śmiesznych słów był na przykład mój ukochany czyli oznaczenie siemasz kolego, hej człowieku, tak?
To oznaczało to po jamańsku, albo na przykład drugie słowo czyli oznaczenie tutaj jakby, kiedy wiecie, wchodzicie na imprezę, widzicie jak jakaś ładna dziewczyna tańczy, pośladki skaczą w jeansach czy w jakichś innych spodniach, no to oznaczało mniej więcej tyle w takim słowie, żargonie statkowym, nie? Czyli tutaj właśnie te dwa słowa głównie się przewracały. Jeżeli chodzi o społeczność z całego świata, no to głównie większość to była mniejszość filipińska, z ludzi z Indonezji, o różnym charakterystyce, różnego wyzwania, różnej orientacji, tak? Często też ci ludzie byli, miałem wrażenie, trochę wykluczeni z jakiegoś środowiska. Z jakiegoś powodu, z własnego wyboru bądź nie, poniekąd wykluczeni na przykład przez swoje wierzenia, przez swoje orientacje, przez swoje jakby, no wiecie, wybory i tak dalej, więc często ci ludzie też uciekali od czegoś, nie? Ja trochę też, tak można powiedzieć, uciekałem, wbrew pozorom była to przygoda, ale uciekałem też trochę od swojego życia, od tego co robiłem, szukałem czegoś nowego, tak? Szukałem nowych wyzwań, ale uciekałem od sportu, który był moją wielką pasją. Straciłem ten głód i nie chciałem się dalej ścigać, nie chciałem dalej prowadzić tych rzeczy, których robiłem przez ten rok, ponieważ straciłem tą pasję, ten ogień, który zawsze mnie napędzał, no i to nowe mnie napędziło jeszcze bardziej, w związku z tym tak wybrałem. Rozdział 3. Aktywności na statku, czyli moja robota. Jeżeli chodzi o Flowridera, tak? Flowrider, co to w ogóle jest? To jest taki, słuchajcie, surfing, który jest na krótszej technicznej desce i ta krótsza techniczna deska powoduje, że ty po prostu musisz, odpychając się od ściany lub zjeżdżając z góry, utrzymać się na wodzie, a potem oczywiście skręcać, hamować, robić triki i tak dalej. I ten Flowrider był główną atrakcją wszystkich statków Royala, w związku z tym, żeby być profesjonalnym sportstaw, musiałeś się nauczyć jeździć na takiej desce surfingowej. No i co zrobiła firma? Dała ci ultimatum, musisz w 3 miesiące nauczyć się na tyle dobrze na tym jeździć, żebyś umiał prowadzić gości, czyli prowadzić dla nich zajęcia takie prywatne, indywidualne, żeby nauczyć ich tego surfingu, ponieważ w Ameryce ten Flowrider jest bardzo popularny, w związku z tym ja nie miałem do czynienia za bardzo ze sportami wodnymi. Jedyne co potrafiłem robić to jeździć na nartach, ale z wodną nie miałem żadnego do czynienia ani ze snowboardem, ani nic, nigdy na desce nie jeździłem. Więc musiałem nauczyć się od zera jak na tym panować. W związku z tym trzeba było dociskać tył deski, trzymać ten tył deski, odpychając się od ściany mogłeś kontrolować tą deskę. Tak samo jak mogłeś nacisnąć przód lub tył deski, to ta deska się poruszała do przodu lub do tyłu, tak? W lewo lub w prawo, jak naciskałeś przód, to jakby poruszała się do przodu, a jak naciskałeś tył, to trochę leciała do góry. No i na tej desce trzeba było potem ogarnąć pewne triki, takie jak 360, różnego rodzaju właśnie slajdy bokiem i tak samo na desce był. Czyli to był wymóg, żebyś zdał te wszystkie triki i potem mógł asekurować nie tylko swoją deskę, ale też gościa deskę, tak żebyś mógł prowadzić prywatne zajęcia. Ten Flowrider też był wyjątkowy, ponieważ można powiedzieć, że trenowałem ten Flowrider na różnych częściach świata, czyli z widokiem na wyspę Cocos Keey na Bahamach, w Santorini, w Mykonos, na Atlantyku, kiedy było zimno, ciepło, gorąco, kiedy, słuchajcie, Azory były po drugiej części wyspy portugalskie, czy była to Malaga, czy Cartagena. Dobra ziomki, krótka lekcja geografii, nie? Tam jest Morze Śródziemne, tu już jest w ogóle Morze Śródziemne, nie? Tamtej strony w ogóle jest Półwysep Iberyjski, nie? Czy to jest Hiszpania w ogóle, w tamtą stronę są Włochy, także całe to wybrzeże to jest oczywiście Hiszpania. Tam była Malaga, więc tam jest ciśnienia Gibraltar w ogóle w tamtym kierunku, a tam daleko Afryka, nie? Także Afryka i Maroko, co nie? Czy La Speza, czy Vitavecca, czy właśnie czy Turcja, czy Ateny.
Miami, czy jeszcze coś innego, czy może Jamajka, to właśnie zawsze ten Flowrider był z pięknym widokiem i właśnie zawsze było wyjątkowo to, że można było sobie właśnie, wiecie, podróżować, można było surfować, uczyć się tego nowego, fajnego, technicznego sportu właśnie z widokiem na takie piękne destynacje na całym świecie. A więc kolejną moją, można powiedzieć, obowiązkiem był Northstar, czyli tak zwana gondola. No i ten Northstar to była takie ramię, było na środku statku Odyssey, one się unosiło do góry. W środku była taka puszka metalowa, się unosiło do góry, schodziło w prawo, w lewo, albo schodziło na dół, albo się rotowało, nie? Nie no, trochę za mocno wieje, nie? Dzisiaj na Northstarze na Mykonos, więc dzisiaj to zamykamy, tą blaszaną puszkę, no. Także pozdro. W zależności co tam musiałeś robić, no to ja na początku przez pierwsze 3 miesiące, słuchajcie, spędziłem na recepcji. I sprawdzałem rezerwację, czy ktoś ma rezerwację, wpuszczałem ludzi do góry, bądź ich wypuszczałem drugą stroną, tak? To stało się przez pierwsze 3 miesiące. Po pierwszych 3 miesiącach w końcu awansowałem i mogłem brać gości na górę i w środku gondoli i uwaga, albo wciskałem 2 przyciski, 1 kluczyk i zamykałem, wiecie, jakby gondolę i wkładałem tak zwane dashes, czyli takie jakby ochrony i dzwoniłem inżynierów lub do właśnie do bridge'a, żeby pozwolili mi tym Northstarem zawsze operować w zależności jak pogoda była dobra, czy była zła. No i na tym Northstarze zawsze były przygody, tak? Miałem 2 akcje ratownicze na tym Northstarze. Pierwszą z nich była akcja ratownicza, w której byłem na recepcji, bo to były pierwsze moje 3 miesiące. No i słuchajcie, był to Atlantyk. Na Atlantyku mieliśmy przygodę, że musieliśmy wysadzić ludzi na środku Atlantyku na wyspach Bermudy. Więc to są chyba Bermudy Islands, ale wiem dlaczego tak płyniemy. Dlaczego? Ponieważ jeden z członków załogi chyba się źle poczuł, no i będą musieli go wysadzić i tutaj będziemy ewakuować na tej wyspie gdzieś tam pewnie. No i albo go helikopter ściągnie, albo nie wiem. No i kapitan podjął decyzję o tym, żeby przyspieszyć troszkę statek i zaczęło w związku z tym bujać i nikt nie sprawdził tego, że może trochę bardziej bujać i zaczęli operować tym Northstarem i słuchajcie, w najwyższym punkcie ta kolejka ma 100 metrów od poziomu morza i ona utknęła na środku. Wczoraj utknął przez to, że statek zbyt szybko się poruszał i były zbyt duże fale, także... No to spanikowany Siergiej zaczął dzwonić przez radio do bridge'a o tym, że utknęli, nie? No i słuchajcie, jest odpowiednia procedura w stosunku do tego, co się należy zrobić, trzeba zadzwonić pod te osoby, pod taki numer i wtedy te osoby muszą przyjść. Zazwyczaj są to wyznaczeni do tego elektrycy albo inżynierowie. No i oni właśnie muszą przyjść, sprawdzić i sprowadzić gondolę z powrotem na dół. Jak to się nie uda, to wtedy zostaje zipline, czyli tyrolka z samego szczytu z powrotem na platformę startową. No i tutaj tak się okazało, że spanikowany Sergiej w końcu z Cezarem, czyli z Cezartem, dałem się finalnie sprowadzić gondolę z pomocą inżynierów na dół. A druga sytuacja była już moja, czyli ja tutaj już byłem z turystami po 5 miesiącach w środku i słuchajcie, uniosłem się może 30 metrów w górę. No i co? No i utknąłem tak samo jak Siergiej wtedy, utknąłem w środku Northstara, no i tutaj właśnie trzeba było przeprowadzić oczywiście telefoniczną informację o tym, że utknęliśmy, tak samo żeby inżynierowie przyszli. Następnie oni przyszli, ręcznie sprowadzili gondolę joystickiem na dół, na co ja oczywiście musiałem uspokoić turystów, którzy byli w środku, a potem ręcznie za pomocą klucza i wajchy otworzyłem drzwi i uruchomiłem właśnie takie ręczne, manualne uruchamianie drzwi i wtedy prowadziłem turystów z powrotem na platformę startową. Tą rezerwację zaproponować, zmienić i tak dalej, tak żeby być zadowoleni finalnie z takiej przygody. Tak. Nie za bardzo. 43 rekord Odyssey na tym oto Northstarze. Więc moją robotą na statku było, tak powiedziałem, sportstaw, czyli różne aktywności sportowe. No i tutaj
Pierwszym z nich była ścianka wspinaczkowa, no i tutaj doświadczenie z Krakowa, z różnego rodzaju ośrodków w Krakowie, ścianek i tak dalej. To jak się rozwijałem i miałem papier instruktora, powodowało, że bardzo szybko, można powiedzieć, uzyskałem tam rolę lidera na tej ściance. Poniekąd dlatego, że te ich najtrudniejsze trasy to zrobiłem kilkanaście razy. Ustanowiłem tam kilka rekordów, właśnie wchodziłem na 7-metrową ścianę na samych rękach, czy też ustanowiłem rekord niepobity te 7 metrów ściany w 6 sekund, a potem w 7 sekund. Następnie było to właśnie, były to różnego rodzaju flagi na słupach, na ściance rzeczy. No i na tej ściance pracowałem większość czasu, czyli praktycznie kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. No i na tej ściance głównie polegało to na tym, że ścianka miała autoasekurację, no i trzeba było przede wszystkim wydawać sprzęt, czyli uprzęże, jakieś tam buty, zawsze te buty trzeba było spryskać. No i potem jak taki delikwent założył buty, założył uprząż, no to mógł zacząć się wspinać, ale żeby zacząć się wspinać, to musiała być osoba wewnątrz tego całego ogródka i musiała jakby podpiąć autoasekurację do wspinającego się, dopiero wtedy taka osoba mogła się wspinać, kiedy były spełnione właśnie warunki, czyli były 3 osoby na ściance wspinaczkowej, 2 osoby wydające sprzęt i 1 osoba asekurująca wewnątrz ścianki wspinaczkowej. Hey guys, welcome to the vlog. This is Matej's last day. What have you got to say, Matejs? Last day on the ship, 209 days on the board, bro. Long contract, very good experience. See you again. Moją obowiązkiem było oczywiście stanie na desku, czyli Simplex Desk. No i na tym Simplex Desku często miałem tak zwane competitiony, czyli oczywiście konkursy, tak? No i tutaj w te konkursy wchodziły różne gry zespołowe, ale też indywidualne, czyli na przykład basketball, oczywiście koszykówka, soccer, czyli piłka nożna, do tego dochodziły table tennis, czyli tenis stołowy oczywiście, czasem dochodziło pickleball competition, czyli zawody pickleballa, i do tego dochodziły różne przedziwne gry, czyli na przykład billard, czyli pool, nie? Pago, czyli taki rzut takim woreczkiem, słuchajcie, do celu. Give up 3 instead of 2, so that was the right call to concede that bag. 20-13. Might be the number 1 player, still gets nervous. Do tego dochodziły shuffle, czyli takie pchanie takim dyskiem jakby w tarczę, która była narysowana na ziemi. I to były te 2 przedziwne gry, które też znalazły właśnie ujście do tego, że my jako Sportstaff musieliśmy właśnie tę rozrywkę i te konkursy zawsze prowadzić. Czasem jak na statku wszyscy zeszli, to zawsze miałeś wpisane na przykład w twoich schedule, czy w twoim planie zajęć zawsze był jedyny konkurs Bago i ty zawsze musiałeś być na tym konkursie Bago, pomimo że nikogo na statku nie było. No i ten śmieszny dodgeball. Czym był ten dodgeball? Słuchajcie, no to była taka gra, która jest dość popularna w Ameryce, trochę jak zbijak, i tutaj chodziło o to, żeby nie tyle co grać w tą grę, tylko żeby się wyżyć na tej grze. Oh, there's a nice catch from the hometown kid. Oh, what a dunk he gets! He got hit on the back leg though. Więc zawsze było to ekipa 10 rosłych chłopów lub pomieszane chłopy z dziewczynami. I te 10 osób chodziły na parkiet, miały po 10 piłek i musieli, słuchajcie, na sygnał startowy dobiec do jakiejś linii, wrócić po swoją linię z powrotem, dotknąć piłki, złapać piłkę i dopiero mogli się rzucać. Jeżeli trafiłeś kogoś, to osoba schodziła z boiska. Jeżeli ta osoba złapała, to ty musiałeś zejść z boiska, bo ta osoba złapała.
piłkę. Chodziło o to, żeby jak najwięcej wyeliminować ludzi podczas takich zawodów. Tutaj często dobierały się różni ludzie o różnym poziomie zaawansowania, często lepsi w regułach tej gry. Ja tutaj często musiałem lać wodę w stosunku do tego, że wiem, o co chodzi w tej grze, a czasem nie wiedziałem, o co chodzi w tej grze. Po to, żeby wszyscy byli szczęśliwi, trzeba było czasem, no wiecie, uchodzić za rolę eksperta. No więc kolejną moją jakby robotą na statku były tak zwane samochodziki z placu zabaw, czyli bumperkary. Tak się składa, że pochodzę z Giżycka, no i w Giżycku zawsze co roku mamy jakby wesołe miasteczko i tam są tak zwane te samochodziki, które się obijają nawzajem. Jako dziecko to mi się nawet podobało, nie? No ale potem to już było całkiem nudne. I słuchajcie, w Wielkiej Ameryce, tutaj na statku Odyssey of the Sea były tak zwane bumperkary i słuchajcie, ludzie płacili naprawdę tysiące dolarów, żeby na swoim cruisie mieli te bumperkary oprócz swojej wycieczki. No i moim zadaniem było oczywiście bumperkary przygotować, wyciągnąć je, schować je, wyciągnąć zabezpieczenia, oczywiście komentować to całe wydarzenie, że słuchajcie, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i że zaczynamy aktywność bumperkarów, tak? Czyli ladies and gentlemen, welcome Odyssey of the Sea. Now we start bumper cars activity. Minimum age is 5 years old. Czyli na przykład oczywiście aktywność bumperkary zaczynamy i tak dalej, tak dalej. Te bumperkary były czymś, co naprawdę sprawiało, że ci goście byli jakby no, podjarani faktem, że mogą coś takiego spróbować i pobijać się samochodami. No i to było, można powiedzieć, trochę głupie, ale nie dla gości, ponieważ było to jedną z atrakcji, które spędzali oczywiście czas, tak? Co mogę powiedzieć o Amerykanach? Słuchajcie, no Amerykanie, no to spędziłem z nimi 6 miesięcy, no to mega pozytywnie gdzieś tam. Ludzie, oczywiście jest takie stwierdzenie zawsze how are you, Mateusz, co słychać u Ciebie, zawsze po stwierdzeniu hi, czyli cześć i zawsze jest co słychać, czyli hi, how are you, zawsze. I zawsze ich to w sumie nie obchodziło to, czy coś u Ciebie jest dobrze, czy niedobrze. How high are you? Hi, how are you? No, I said, how high are you? Hi, how are you? This cop is so friendly, babe. Ale właśnie tylko po to, żeby trochę zostać zauważonym w tej twojej rozmowie. I o to głównie chodziło, to jest takie trochę docenienie, tak? Nie określam i nie wnikam, czy to dobre, czy złe, po prostu tak jest. Jeżeli chodzi o Amerykanów, no to właśnie tutaj są oni jakby bardzo wolnościowi, bardzo cenią swój kraj. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Czyli zawsze, jeżeli chodzi o jakieś firmy i inne rzeczy, no to oni właśnie na pierwszym miejscu mają te firmy, które pochodzą z ich większego kraju. Tak samo gry zespołowe, tak? Jak ktoś jest z Europy, to oni tak niekoniecznie do tego podchodzą tak, jakby to było z Ameryki, tak? I są przede wszystkim wielbicielami dwóch rzeczy, czyli przede wszystkim wielbiają gry w piłkę i w paletkę, czyli są wielbicielami piłeczki i paletki. Czyli przykłady, no proszę bardzo, tak, koszykówka, basketball, tak, dalej pickleball, no soccer, tenis stołowy, no słuchajcie, shuffle, siatkówka i tak dalej. Ale te niektóre gry, jak na przykład właśnie te pochodzące z Wielkiej Brytanii czy z Anglii, jak piłka nożna czy tenis, no to oni już właśnie bardziej musieli właśnie wymyślić swój odpowiednik, czyli w tym przypadku piłka nożna to nie nazwijmy to piłka nożna, tylko soccer, a w przypadku tenisa, no to nie grajmy w tenisa, bo to jest z Anglii, tylko grajmy w grę, którą sami wymyślimy, czyli pickleballa. Także tak śmiechem, żartem oczywiście, no ale tak to już mają, także tak to jest z tymi Amerykanami. Są pozytywni, grają w piłkę, grają w paletkę. Także najlepsi kumple na statku. Także na statku miałem jeszcze kilka bardzo ciekawych ludzi, z którymi może trochę bardziej trzymałem. No to właśnie pierwszym z nich oczywiście był Sven, który był moim roommate'em, czyli moim współlokatorem, tak? To była pierwsza osoba, z którą w sumie trzymałem. Spędzałem czas. Drugą osobą oczywiście był Cezary, czyli nazwany przeze mnie Cezary, oczywiście Cezar z Meksyku, pozdrawiam, czyli mój nauczyciel Trollera, który nauczył mnie właściwie wszystkiego, co sam umiał. Potem już uczyłem się w sumie trochę od gości, trochę od innych osób.
Styl i trzecia osoba, no to był właśnie Daniel, tak? Czyli Daniel ze Włoch, tutaj był mój w sumie najlepszy kumpel. No i z Danielem w sumie zawsze była beczka, bo Daniel jakby oprócz tego, że spędzał super czas na statku i korzystał z tego, co ten statek oferował, to również lubił bardzo dziewczyny. Także z tymi dziewczynami również spędzał często czas w bardzo miły sposób. Także Daniel był taki trochę pozytywnie zakręcony koleś. Finalnie tych osób, z którymi trzymałem potem było dużo więcej, te osoby się rotowały i tak dalej. Czyli właśnie cały sport staff liczył po około 20 osób, no i w ciągu w sumie marca do października cały skład się wymienił. To znaczy, że wszyscy osoby skończyły kontrakt i potem finalnie ja skończyłem. Także te osoby przyszły nowe osoby, a tamte stare skończyły swoje kontrakty. Także tak to wyglądało. Rozdział 4. Podróż przez pół świata za jeden uśmiech. No więc na samych Karaibach miałem tak zwaną fazę piratów z Karaibów, czyli Jacka Sparrowa. Everyone stay calm. We are taking over the ship. Aye, avast! This ship cannot be crewed by 2 men. You'll never make it out of the bay. Son, I'm Captain Jack Sparrow. Savvy? A w związku z tym stąd też ten kapelusz. No i miałem taki pomysł na to, że będę tworzył sobie content pirata z Karaibów. Chodząc po różnych destynacjach, robiąc sobie zdjęcia i główne różne śmieszne filmiki. W związku z tym właśnie taki content stąd też się wziął, a wzięło się też również z tego, że był to jedno z moich ulubionych filmów z dzieciństwa, no i w sumie też zawsze tak jakoś fantazjowałem może o tym, żeby kiedyś w taką podróż po Karaibach wyruszyć, no i jak się okazało potem 20 czy tam 15 lat później, no to właśnie sama taka przygoda mnie też znalazła, no i sam zostałem na 7 miesięcy mojego życia piratem z Karaibu. No więc na każdej z wysp coś się odwaliło, tak? Także nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie odwalił, nie żył na pełnej petardzie. Tutaj może wpierw zacznę od Bahamów, tak? Wyspa Kokoj, prywatna wyspa Royala. Pierwsza lekcja. Tak to wygląda. W Bahamach pierwsza od destynacji, którą odwiedziłem, to była prywatna wyspa Royala, czyli Coco Cay. No to i ta wyspa była wykupiona przez firmę, no i wyobraźcie sobie, że te statki, zarówno Wonder, jak i Odyssey, jak i różne inne statki często cumowały do Coco Cay i firma nazwała to tak zwany Perfect Day Coco Cay. Zawsze miała taką swoją muzykę, slogan, który zawsze puszczała, kiedy do tej destynacji dopływaliśmy. Bahamy, statek Royala, a tu droga prowadząca na wyspę. Było to nic innego jak taki Luna Park, taka prywatna jakby imprezownia, którą Royal sobie zrobił po to, żeby turyści mogli skorzystać ze swojego kilkudniowego urlopu na Bahamach, czyli było blisko po pierwsze, po drugie było tanio, po trzecie byli samowystarczalni, bo musieli tylko dostarczyć ludzi i sprzęt na tą wyspę i wszystko mieli tam zbudowane. No słuchajcie, piękne lazurowe plaże, tak, drinki za free, jedzenie za free, dosyta, no można było pływać w basenie z drinkiem w ręce, można było odwiedzać również jakieś plaże prywatne, nieprywatne, no słuchajcie, biegające kurczaki po wyspie Pawie, kolejka, tyrolka, także dużo tam się działo. No i oczywiście ten czas spędziłem na Bahamach, spędziłem również święta wielkanocne na Bahamach, na Coco Cay. No. Siema, pozdro, Wielkanoc dzisiaj, także następne 2 godziny spędzę tutaj na tej wyspie.
trochę wychilluję. W ogóle beczka, bo ostatnio szedłem sobie tą trasą, to się nazywa Highway, coś tam, na taką secret spota dla turystów i ogólnie mnie tam wpuścili, ale teraz powiedzieli mi, że nie jestem tam mile widziany jako członek załogi. Czajcie, także miałem farta, że tam byłem. No i tam widziałem oczywiście kilka fajnych rzeczy, między innymi właśnie płaszczkę. Widziałem i takie, słuchajcie, duże metrowe ryby, które gdzieś tam pływały pod wodą, no i te ryby też sobie widziałem, także no było mega przeżycie. Słona woda oczywiście, szerokość geograficzna i to słońce powodowało, że zawsze człowiek chodził opalony na maksa. Dzień dobry, Bahamas Coco Cay, także dzisiaj ponownie oprowadzam turystów, mówię im, gdzie mają iść, na przykład tutaj do Sound Beach w tym kierunku, tutaj, że nie mogą iść, bo tu jest droga zamknięta, także tak to. Więc to Wielkanoc spędziłem na Coco Cay, ale Wielki Piątek spędziłem na Nassau. Tam w tamtą stronę, jak się kierowałem, był kościół baptystów, nie? Dzisiaj jest Wielki Piątek w Europie, ogólnie na świecie, tutaj też w Bahamach. No i jest opcja, no i słuchajcie, byłem tego kościoła się pomodlić. Czyli to była moja druga bahamska destynacja. Te statki też w Nassau częściej cumują, więc Nassau było piracką przystanią przez wiele wieków. Kapitan Morgan na pełnej petardzie. Patrzcie na to, Muzeum Piratów, przedstawione są sylwetki piratów. Howell Davis, Start of the Bonds, Rovers, Mary Red, Annie Bone, Roger Flack, Jack Rickman, Edward Teach. The ship is ours! No i właśnie tam w sumie spędziłem Wielki Piątek. No i więc było tak, że jak to Wielki Piątek postanowiłem, że pójdę sobie do kościoła. No i słuchajcie, znalazłem jedyny kościół w okolicy, był to kościół baptystów i metodystów, więc pierwszy był kościół baptystów. Poszedłem do środka, oczywiście świątynia była otwarta. No i dowiedziałem się, że oni normalnie mają jakby ikony świętych i u nich Jezus Chrystus jest czarny, nie? No i słuchajcie, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, no to witraże. Tam słuchajcie, był jeden witraż, w którym była przedstawiona czarnoskóra osoba w towarzystwie dzieci z aureolą na głowie. I tak zastanawiając się w sumie, co to za święty jest, zapytałem jednego pastora, który był tam w okolicy, to on na to pytanie mi stwierdził, że przecież to jest Jezus. Także to tak w sumie byłem trochę zadziwiony, że jest czarnoskóry Jezus, ale na kościele baptystów jest. Także to beka, ale ogólnie jakby u nich wszyscy święci są czarni przedstawieni na ikonach, także no grubo, nie? Ale identyfikują się z takimi ludźmi, jak ich otaczają, tak samo jak i w Europie, nie? Jezus Chrystus jest biały, więc no wiecie, także. Natomiast później odwiedziłem drugi kościół metodystów i tam nasz Jezus już był biały, także tak to wyglądało. No więc kolejną wyspą tutaj była Jamajka. No i tutaj Jamajce, co słuchajcie, no oczywiście co mi się kojarzy Jamajka, oczywiście ze szybkimi sprinterami typu Usain Bolt, Asamoah Powell. Zaczęli! Bolt znakomicie! Bolt! Po rekord! Gej go goni! Jaki będzie rekord? 9:58! Oraz oczywiście z Bobem Marleyem, tak? I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. Przed Jamajką byłem często ostrzegany przed tym, że to jest, słuchajcie, niezbyt bezpieczny region i że oni tam za bardzo mi w sumie polecają, żeby tam schodzić na ten ląd, więc co zrobiłem? Oczywiście nie posłuchałem, zszedłem sobie na ten ląd. No i to była tak zwana, dopłynęliśmy do Fallout i z tej Fallout była strefa turystów. Pozdro z Jamajki, dotarłem.
To jest mój statek w tym miejscu. Także chwilę coś pozwiedzać, pokażę wam, co tu się dzieje i ogień. Czy takie mini miasteczko i za strefą mini miasteczka turystycznego był szlaban, nie można było przejść dla strefy dla Jamajczyków. No ja oczywiście wszedłem do tej strefy dla Jamajczyków i tam, słuchajcie, co się działo? No pierwsze co, no to oczywiście byłem jak w paszczy lwa, nie? Gdzieś tam ludzie mnie zaczepiali do tego, że jestem biały i się wyróżniam w tle, no to słuchajcie, pierwsze co to tam do mnie... Z Jamajki idę sobie właśnie gdzieś w stronę największego punktu widokowego, czy takiego kościołka w tamtym miejscu. Nie zdążyłem wyjść z miasta, już mnie zaczepiło z 10 osób, nie? Bo jestem biały, także no to jest grubo pod tym względem, także tak to, ale no nic, lecę dalej, pozdro. Hello my friend, ja man i wiele innych właśnie rzeczy do mnie wołali. No więc ja nie za bardzo chciałem w sumie z nimi rozmawiać, oczywiście dziękowałem serdecznie, no i w sumie kręciłem się bez celu, żeby zobaczyć co tu w ogóle się kręci, więc trochę byłem obstrany, no ale to nie wiem czy, no w sumie chyba każdy by był. No więc... Pies zapierdziela. Pozdro. Idę na plażę, także na plażę. Pozdro. No więc wychodząc tam zacząłem chodzić po mieście, wychodzić kawałek za miasto i chciałem, słuchajcie, pierwsze co, no to zobaczyć co jest za tym miastem. Także tradycji stała się zadość, także kościołek na Jamajce tak wygląda. Dość zrujnowany jak widać, ale będę chciał go jeszcze zobaczyć w środku, także całkiem fajne miejsce, no tyle też, że tu pełno śmieci, nie? No ale no, co zrobisz? A tu mają białego Jezusa. Na Bahamach był czarny, także... Przypamiętał mi się jakiś miejscowy koleś, na oko jakieś 17 lat miał i słuchajcie, no szedł za mną, ewidentnie szedł za mną, więc ja chciałem go spławić, stwierdziłem w sumie, że nie potrzebuję żadnej pomocy w przewodnictwie i że szukam po prostu, kręcę się i szukam sobie na przykład plaży, tak mu powiedziałem, ale on twardo szedł za mną. Czerwony piach. Wracam już, ale chciałem wam to sfilmować, także tak to wygląda. Jedyne czego tu się obawiam, jakichś pieprzonych węży, ale tak no to git, nie? No i słuchajcie, no szedł za mną oczywiście z wiadomych względów, ponieważ szukał dolarów, a druga rzecz, że szukał też partnera. Więc w momencie, kiedy mnie przeprowadził na plażę, padła pewna propozycja, którą mi złożył. Oczywiście odmówiłem. A druga rzecz, że za swoje przewodnictwo oczywiście chciał pieniądze, więc powiedziałem mu w sumie, że za te twoje przewodnictwo to... Kiss my ass. Kiss my ass! Że wolałem się trzymać gdzieś tam z daleka, nie wiadomo co to za koleś i co mu do głowy by przyszło, w związku z tym, no słuchajcie, po tym naszym spotkaniu zacząłem spierdzielać z powrotem na statek po to, żeby go już nie spotkać, nie? Tego tripa w ogóle beczka, bo za pierwszym razem jak byłem na Jamajce spotkałem jednego ziomka, nie? Nie będę wam mówił epizodu tej historii, ale ogólnie prowadził mnie po plaży. Trochę się go bałem, bo wiadomo, że cały czarny, duży i myślałem, że mi coś zrobi. No ale nic, dałem mu tipa. No i słuchajcie, minął trochę czasu, ja tu przepłynąłem kilka wysp i tak dalej. Jestem po raz drugi tutaj w tym samym miejscu i czajcie, że spotkałem tego samego ziomka. Okazało się, że dostał swój upragniony paszport i wypierdziela do Miami, także... 2 tygodnie później wróciliśmy na Jamajkę, no i okazało się właśnie, że zwiedziłem sobie kawałek miasta, kawałek za miastem też, tam już w okolicy w sumie nikogo nie było, ale wracając już na statek, patrzę w ramię, że ktoś mnie zaczepił, odwracam się, a to ten koleś, który właśnie mnie wcześniej śledził, także, także taka oto historia. Jeżeli chodzi o Fort Lauderdale, to była ta część portowa Stanów Zjednoczonych, gdzie byłem w sumie 4-krotnie. Raz udało mi się zejść poza obszar tego portu w okolice Miami. Dobry, Stany Zjednoczone Ameryki. Dotarłem do Stanów, tak? Jestem teraz w porcie, znaczy już w sumie za portem, czyli w mieście w ogóle. Ale idę się przejść i trochę zagospodarować ten czas
jakby statku, który mam aktualnie dzisiaj, więc zobaczymy. Wyszedłem jakby za tą strefę portową, no i tam przepuścili mnie, no i słuchajcie, amerykański klimat, tak? Coraz bliżej, 95 Road, Stany Zjednoczone. Tam gdzieś się budyneczki piętrzą. Także postaram się dobiec do tego miejsca i coś nagrać tam z tego centrum. Sklepy gdzieś tam z bronią, wiecie, szerokie ulice, no nie, super czysto gdzieś tam, wiecie, te takie żółte taksówki, te takie, wiecie, żółte autobusy. Jest żółty autobus nakręcony, także na pełnej petardzie, tak wygląda. Z bliska sobie można przyjrzeć. Yeah. Thanks! Charakterystyczne radiowozy, no wiecie, ten amerykański klimat, tak po prostu niesamowicie, jak w filmie, który gdzieś tam kiedyś człowiek oglądał, wkracza w ten świat, widzi to wszystko i sobie myśli, kurczę, no jestem tu, nie? Amerykańska ulica, tak wygląda, dokładnie jak na filmach. Dokładnie tak na filmach wyglądają nawet auta, które są przykryte jakby od słońca, nie widzicie? Także stamtąd wracam, idę jeszcze tam zobaczyć, co tam jest. No, także a propos tego, że tu za biednie nie jest, patrz na tą chatę, nie? Na przykład. Także tutaj za tą chatą w ogóle jest rzeka, znaczy kanał, bym tak to może ujął. I na tym kanale normalnie stoją łódki, takie prywatne łódki, które płyną tutaj na ocean, nie? Zobaczyłem to miejsce, mimo że jestem tu tylko chwilę, bo byłem tam, nie wiem, może ze 2 godziny w tym całym Fort Lauderdale, no to zobaczyłem, doświadczyłem te wybrzeże Stanów, no i naprawdę to było super. Patrzcie na to, nie? To są, słuchajcie, auta, motorówki, co nie? To auto może pływać i może jeździć, co nie? Także teraz dopiero strzeliłem, co to jest w ogóle. Ale grubo. Nautila Ventures możecie prawdopodobnie coś takiego kupić, wam pożyczyć. Także wracam już, szybki trip. Także Fort Lauderdale, tyle, nie? Także wracam na statek do roboty. Wracając, no to gdzieś tam się, można powiedzieć, trochę spóźniłem na swoje obowiązki, za co dostałem naganę kierowniczki Anny, w związku z tym dostałem mocną, no wiecie, zjebę. No i u tej Ani oczywiście byłem kilka razy na tak zwanym dywaniku. To było akurat ciekawe, w związku z tym, no ogólnie działo się w tych Stanach Zjednoczonych. Na Dominikanie w sumie sporo się nie działo, oprócz tego, że wyszedłem poza strefę turystyczną ponownie, no i widziałem w sumie w Puerto Plata polską flagę, takie charakterystyczne kamienie, które występowały tylko na tej części wyspy, więc tam też kupiłem kolczyki w prezencie, no i zwiedziłem też w sumie tą część wybrzeża, kawałek za tym, także na Dominikanie spędziłem chwilę czasu, no i tam też, słuchajcie, pięknie papugi, czerwone papugi, tak, z tymi gadające papugi, piękne wzgórza, egzotyczne plaże, także w sumie Dominikanę chciałbym odwiedzić może kiedyś trochę bardziej, ale byłem tam w sumie tylko raz i to tylko tak na kilka godzin. No więc po Puerto Plata, gdzie zobaczyłem polską flagę, przyszedł czas na Aruba, tak? Czyli Aruba to była wyspa Ameryki Południowej, czyli koło Wenezueli. No i ta Aruba, słuchajcie, zaskoczyła mnie tym faktem, że kilka razy byłem na niej, w sumie chyba 2 czy 3 razy. Zachód słońca, the sea of the sea. Słońce zachodzi nad Atlantykiem, także grubo. Ja dostałem przepustkę na niecałe 5 godzin, także szybki desant na Arubę, jestem tutaj po raz drugi. Tak. I pierwsze co, to widziałem pewien szczyt, a że jestem pierdzielnięty na punkcie zdobywania szczytu, w związku z tym stwierdziłem, że sobie jeden szczyt zdobędę w przerwie między moimi obowiązkami, w związku z tym... Elo, pozdro z kolejnego dnia podróży. Tym razem wziąłem mu pasek od tętna, wziąłem zegarek oczywiście, no i wody nie wziąłem, więc wybiegłem poza część portu i na tej Arubie, słuchajcie, zacząłem biec na lokalne wzgórze, ale że nie wiedziałem jak tam to biec, bo nawigacja mi nie działała. Znalazłem, słuchajcie, pomnik Jana Pawła II. Patrzcie, co obczaiłem, nie? Pomnik Jana Pawła II na Arubie, na końcu świata. Papież też tutaj był 2 kwietnia 2005.
i znalazłem stację benzynową, w którym zapytałem się o drogę. Facet po hiszpańsku powiedział mi w sumie, że 10 minut jest stąd na szczyt, więc stwierdziłem, że kurde, no skoro to jest tak blisko, że jest pod górę, no to mówię, no to lecę. Dobra, jestem coraz bliżej tej góry. Mam tutaj biec do końca tej drogi, skręcić chyba w lewo i dzida na szczyt, także... I biegnąc tam, skręcając boczną uliczkę, natrafiłem na psy, które oczywiście szczekały, wiadomo, no i 2 były na łańcuchu i 1 nie był na łańcuchu i przeskoczył przez dziurę w siatce. I słuchajcie, zaczął mnie gonić ten pies, więc stwierdziłem, że chyba zaraz mnie ugryzie, nie? W zad. Ale okazało się, że właściciel zdążył to zauważyć i go spławił, także miałem dużo szczęścia. Potem dobiegłem do swojego szczytu, zacząłem wchodzić po schodach. Dotarłem pod górę, taki cię szlak, jakieś schody w ogóle, także zmierzam na szczyt. Pan mi mówił 10 minut, 32 minuty tu biegłem z tamtego miejsca, nie biegłem, nie? Także dzida na szczyt, dość stromo się zapowiada. I okazało się, że na tym pustkowiu, gdzie jest po prostu susza, a nic nie ma, Tak gdzieś trasa, także kaktusy, mega sucho tu jest, ale już zbieram do szczytu, także już w horyzoncie. zobaczyłem jedną kozę. Szczyt zdobyty, nie buty są, patrzcie, koza jakaś, w ogóle nie wiedziałem jej wcześniej. Na szczycie, a oprócz tego jakieś kaktusy i byłem sam. A więc zdobyty pagór Arubie, drugi mój taki pagór w Ameryce Południowej. Nie wiem, to ma w ogóle metrów, by the way, dam wam może potem. Takie Odyseja, na którą muszę wracać, za godzinę muszę tam być. I ten, sucho, pustynnie, kaktusy są, jest gitara. Dalej widziałem daleko Odyssey of the Sea. No i stamtąd już ewakuowałem się z powrotem na statek i w przerwie gdzieś tam odwodniony kupiłem jakiś lokalny napój, wypiłem na hejno i wróciłem z powrotem na statek. Na Arubie również się działy różne ciekawe historie, między innymi to, że zawsze po pracy gdzieś tam chodziłem w jedno miejsce napić się herbaty. Tam sobie zawsze spędzałem w sumie miło czas, ale pewnym razem stwierdziłem, że pójdę sobie poszukać pelikana. Na Arubie było sfilmowanie pelikana, właśnie go znalazłem, jest tutaj. Także widać skurczybyka. Widać. Tam siedzi, o. Sfilmuję go, mam jeszcze z innej strony ogólnie. I słuchajcie, znalazłem pelikana i znalazłem kaczki, tak? Latające kaczki chodziły przy kanale, a pelikana znalazłem na drzewie. Elo, ja sobie właśnie idę, a tu nie wiem, jakaś kaczka. Grubo. Nie wiem, czy ona mnie odgania, czy co, ale idzie za mną. A ja tutaj przyszłem z bardzo poważną misją sfilmowania nie kaczki, ale pelikana, słuchajcie. A pelikan jest tutaj, o. Nawet 2 pelikany znalazłem. Pierdzielona kaczka idzie za mną. Także to było jedno z tych takich fajniejszych marzeń, które udało mi się spełnić, czyli zobaczyć takie egzotyczne zwierzę. Chciałem też również zobaczyć flamingi, ale niestety nie zobaczyłem flamingów na Arubie. Nie wychodziłem daleko za miasto, więc zobaczyłem pelikany i to sobie było spoko. Następnie poza pelikanami była plaża, więc było taki fajny zachód słońca, więc położyłem się, słuchajcie, do wody, tak zanurzony tak od pasa w dół, wystawiłem sobie nogi i słuchajcie, czuję jak coś chapsie mnie prosto w palec, nie? Poczułem jak coś mnie gryzie w palec, wydarłem z tej wody. Okazało się, że ugryza mnie jakaś ryba w wodzie. Nie miałem tutaj żadnych jakby znaków i jakieś rany czy coś, ale po prostu takie wspomnienie, że w sumie ugryza mnie ryba na Arubie i widziałem pelikany, także to takie historie na Arubie. No więc po Arubie przyszła kolej na Curaçao, były to też wyspy koło Wenezueli, tam oczywiście było też również egzotycznie, no i tam w sumie zwiedziłem część portową, część nieportową, trochę miasto oczywiście i poza miastem też miałem jedną historię, którą chciałem wam tutaj opowiedzieć. Nie? Także nie chcę wiedzieć, szczerze mówiąc, jakie tu ryby pływają, które upierdzielają turystów w palcu, nie? Stopy, tak jak miałem wczoraj, także... Wiesz, było to tak, że wybiegłem oczywiście na swój trening biegowy, bo realizowałem plan biegowy w związku z przygotowaniem pod Mistrzostwa Świata Spartana.
Więc wybiegłem sobie z tego statku celem zdobycia oczywiście szczytu, tak? A dzisiaj jest Curaçao, czyli druga wyspa w Ameryce Południowej. Już tu byłem ogólnie, ale dzisiaj chciałbym pozwiedzać sobie miejscowe wzgórze, czyli trochę inną część tej wyspy. Także dzisiaj lekki marszówek i zobaczymy, gdzie uda mi się dowieść. Więc biegłem na pierwszy parkour i widzę z tego, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby wbiec na drugi szczyt, który miał anteny nad sobą. Tu ze wzgórza. Teraz jestem w tej części tej wyspy. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś tu wrócę, ale tak to wygląda. Tam chcę iść, ale nie wiem, czy zdążę. Oczywiście nie wiedziałem trasy, bo internetu nie miałem. Nie łapał mi w tych destynacjach poza jakby Europą. W związku z tym zbiegłem z tego szczytu, zacząłem szukać trasy na to. Biegowego na miejscowe wzgórze trafiłem na meczet, także pokażę wam może od środka, jak to wygląda. Z ciekawości i tyle. W środku wygląda, muszę sobie zobaczyć miejsce święto oczywiście. Czas chyba Ramadanu teraz mają, widzę na drzwiach. W tym miejscu napis Ramadan. Natomiast ogólnie meczet ma to do siebie, że jeżeli jest postawiony w jakimś miejscu, to już nie wolno go zburzyć. To miejsce jest jakby naznaczone jako święte, nie? Tak to wygląda tutaj. Także no nikt was z meczetu nie wygoni, ale wiadomo, trzeba zdjąć buty i uszanować kulturę innych religii. Okazało się, że tam miejscowy powiedział mi, że mam biec w tym kierunku, więc w sumie się posłuchałem. No i biegam w takie miejsce, w którym droga się była zamknięta, była trasa zamknięta, było ogrodzenie i że nie ma dalej przejścia. Wzgórza ale nie ma tutaj trasy, jak można się przebić, a przez te krzaczory i przez płoty nie będę ryzykował, bo wiedzą, że jakieś jaszczurki, węże, więc pierdzielę to. Także szukam innej trasy, jak nie znajdę, to wracam się z powrotem. W sumie zapytałem miejscowych ludzi wokół, czy istnieje jakaś możliwość obejścia trasy. No to zapukałem do jednego domu. No to kobieta jedna nie wiedziała, o co mi chodzi. No więc powiedziała, że nie. Chyba. Więc podziękowałem, poszedłem dalej. Znalazłem taki, wiecie, taki bardzo ładny samochód. No i na tym samochodzie zobaczyłem właściciela i właścicielkę. W związku z tym właścicielem okazał się 40-letni jakiś mężczyzna, taki czarnoskóry, ciemny. W sumie zapytałem się o to samo, czy słuchaj, czy tu jest jakaś trasa, która biegnie w sumie na szczyt, ale niekoniecznie idzie tędy. On mówi, że nie, ale czekaj, bo zaraz muszę coś sprawdzić. No i zagadał ze swoją żoną bądź mamą, nie wiem do końca kto to był dla niego, natomiast powiedział, żebym zaczekał, więc pogadałem z tą drugą osobą. No i tak zdecydowany stwierdziłem, że chyba zapomniał, że na niego czeka, w związku z tym zacząłem schodzić w dół. Już się żegnałem i nagle widzę, że ten gość wychodzi z garażu, ubrany w kapelusz, długie spodnie i słuchajcie, metrową maczetę, nie? Ja sobie myślę, ja pierniczę, nie? No i słuchajcie, mówi, ty dawaj za mną, to ja ci pokażę tą trasę, nie? No i wyszedłem z nim, szedłem kawałek, ale trzymałem dystans w razie, jakby chciał mnie poczęstować kosą w żebra. Co się stało, nie? Jestem tutaj, obeszłem to, ale to zaraz wam powiem, co się stało, bo to jest niemożliwe, nie? Jestem na tym wzgórzu pierdzielonym, ale co to się działo tutaj? Tam jest statek, to wam za chwilę powiem, bo to jest niemożliwe, nie? Ale udało mi się tu wbić, więc jest szczyt. Słuchajcie, koleś był tak na tyle miły, że wykarczował mi, pokazał mi, słuchaj, trasa biegnie tędy, wykarczuję ci kawałek trasy, chodź za mną. Poszedł przodu, wykarczował mi fragment trasy koło ogrodzenia, która biegła stara ścieżka i wokół starej ścieżki szedł stary asfalt, w związku z tym pokazał mi tą trasę na szczyt. W zasadzie nie miałem dużo, dałem mu kilka dolarów, które miałem akurat w kieszeni, podziękowałem mu i dzida jakby miał zmienić zdanie. Tutaj to są anteny, także jest to wzgórze zdobyte, natomiast akcja taka, że słuchajcie, zagadałem do jednego ziomka miejscowego, który miał takie auto fajne zresztą, no i pytam się go ogólnie, czy to jest zamiast droga, czy jest jakaś inna. On mówi, że nie ma, ale daj mi chwilę, nie? Poszedł na dół, pogadałem z jego mamą chyba, taką babcią. No i mówię, zrezygnowałem, no to zaczynam biegać i on mówi, czekaj chwilę, nie?
założył kapelusz na głowę, wyjął, słuchajcie, metrową maczetę i mówi chodź za mną, nie? Jak to tak, że poszedłem za nim, słuchajcie, w takie chaszcze i wytarł mi trasę w ogóle do jakiejś innej drogi i tutaj się znalazłem, nie? Jakaś beka. No nie no, byłem obstrany jak 150, że coś mi zrobi, nie? Normalnie. No ale dałem mu tam kilka dolarów, które miałem aktualnie przy sobie. No i tyle. I także tutaj jestem. Przysługa za przysługę, jak to mówią, nie? Także pozdro z tego szczytu. Na tym szczycie oczywiście widziałem przegenialny widok na całe wybrzeże i tak dalej. Jest statek. Czas spierdzielać na dół, bo nie zdążę do roboty. No i w związku z tym pożegnałem się oczywiście z tą osobą, zobaczyłem ten szczyt, zbiegłem, no już potem ich tylko więcej nie widziałem. No patrzcie, dotarłem, nie? Tutaj jest Surako, tam jest statek, a tutaj pan nie pozwolił, to jest takie boisko w ogóle, gdzie dzieciaki pytają. Czyli na czymś takim, na takim boisku wychowują przyszłych mistrzów, nie? Sportu, także w ramach ciekawostki pokażę wam to miejsce, nie? Także tak to wygląda. Słuchajcie, nie ma to wymówek, nie? Trenuje się na takim stadionie. No więc czas na tranzyt Atlantyku. Był to długi i wyczekiwany czas, w którym czekałem w sumie, no po tych, wiecie, 1,5 miesiąca spędzonych na Karibach, gdzie zjarałem się jak murzyn od tego słońca, bo to jedna szerokość góra, wiecie, te słońce i to, że siedziałem na flowriderze i od ścianki cały czas w tym słońcu, no to słuchajcie, byłem naprawdę ciemny. Ale wyczekiwany czas, tranzyt na Atlantyku. No i zjarałem się faktem, że w ciągu tych 9 dni zrealizuję swoje marzenie, czyli przepłynę się Titanikiem z Ameryki do Europy, tak jak kiedyś sobie wymarzyłem. Słuchajcie, te 9 dni spędziłem, każdy dzień spędziłem na morzu, tak? Jaki był Atlantyk w tym czasie? Można powiedzieć, że trochę bujał, ale był spokojny, tak? Wyobraźcie sobie sytuację, w której codziennie się budzicie i macie wokół nic, tylko horyzont. Pod wami jest 4000, 5000 metrów głębokości wody, wokół przestrzeń i jedyną ostoją bezpieczeństwa w tej sytuacji jest tylko ta łódka, na której się znajdujecie, tak? Atlantyk nocą. Czyli innymi słowy na środku świata, czyli na środku pomiędzy Ameryką a Europą właściwie nic nie ma, tak? Jesteśmy na środku i choćby nie wiem co się stało, ty musisz na tej Odysejce po prostu zostać, tak? To było takie trochę myślenie w tym faktem, ale starałem się oczywiście czerpać z tego czasu radość. Trening biegowy. Księżyc pięknie świeci. W tym miejscu to jest Atlantyk, w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. A ja idę zrobić swój trening biegowy ponownie. Także połowa treningu za mną. Co nie zmienia faktu, że oczywiście Atlantyk pokazał swój pazur i niejednokrotnie 3-4 metrowe fale bujały i uderzały o ścianę Odysei, co poniekąd czuliśmy jak huśta z statkiem, ale nie na tyle mocno, żebym powiedział, że było to ekstremalne. Było to mocne, ale na tyle, że dało się to oczywiście przeżyć, tak? No i każdy dzień przybliżał nas do końca tranzytu o Atlantyk, tak? Piękne wschody słońca, zachody, bardzo zimno, tak? Często w kurtce siedzieliśmy w pracy, jak wchodziliśmy na 15 pokład, bo tam pracowałem. No i oczywiście były też dwie sytuacje na Atlantyku.
No więc wypłynęliśmy z Fort Lauderdale, płynęliśmy do Civitavecchii, mijając właśnie Trzcinę Gibraltarską, ale wypływając płynęliśmy tak zwane Trójkąt Bermudzki, czyli miejsce, gdzie według legendy wszystkie statki, nawigacje, wiecie, zaczynają się psuć i tak dalej. Środek Pacyfiku, Bermuda, jakoś tak, ta wyspa się tu nazywa, nie mam pojęcia, ale lepsze to niż tysiące kilometrów Pacyfiku, także tak to. W związku z tym zaczęliśmy mijać te Bermudy. To były takie małe wyspy, które były na lewej stronie od strony statku, jak płyną. No i pierwsza sytuacja, słuchajcie, alarm, czyli Alpha Code. No i na tym Alpha Code widzę, że na drugim deku, czyli na pokładzie numer 2, widzę, że sprintem biegną medycy, nie? Z jednego punktu do punktu A do punktu B biegną sprintem medycy, bo słyszeli, słuchajcie, no alarm, nie? To też nas szkolili w tym. I biegną sprintem. Okazało się, że jeden z gości dostał zawału i musieli zatrzymać statek, żeby wysadzić go na Bermudach, nie? Jeden z członków załogi chyba się źle poczuł, no i będą musieli go wysadzić i tutaj będzie wylądować na tej wyspie gdzieś tam pewnie. No i albo go helikopter ściągnie, albo nie wiem. Także Helikopterem. A dzień wcześniej jeden z członków załogi dostał choroby morskiej, no i trzeba było go też wysadzić. W związku z tym wysadzili najpierw tego członka załogi na Bermudy do szpitala. Potem statek zaczął ruszać i kolejnego dnia, słuchajcie, no ten gość dostał zawału, w związku z tym statek znów ponownie trzeba było zawrócić, żeby helikopter wylądował i zabrać gościa do szpitala, bo to było jedyne miejsce, gdzie można było się zawrócić. Ale potem to już byliśmy sami, tak? Płynęliśmy właśnie przez Atlantyk sami przez 9 dni. W sumie to tu jest tu zapisane. Certyfikat przelecienia Atlantyku, sobie możecie zobaczyć. 21 kwietnia do 5 maja 2024 roku, czyli tranzyt Atlantyku od Fort Lauderdale do Civitavecchii, czyli właśnie dokonany tranzyt Atlantyku na statku Odyssey of the Sea. To jest tak, jak wiecie, jak przepłynie marynarz jakby chyba wszystkie oceany, czyli spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski i jakieś tam morza, no to może sobie tatuować kotwicę. Ja jeszcze jestem świeżak, więc kotwicy nie mogę sobie walnąć na ramieniu, ale poniekąd już mogę powiedzieć, że mam jakieś małe doświadczenie w podróży po morzach i oceanach. Także tak to wyglądało. Dopłynęliśmy potem na Azory, czyli pierwszy przystanek po 9 dniach. No i te Azory były pięknymi, zielonymi wyspami Portugalii, gdzie po prostu poczułem, że jestem bliżej Europy, tak? azorska, portugalska wiosna. Koniki się pasą. Tam jest Odyseja of the Sea. Ja tutaj wam to wszystko filmuję. Piękne widoki, zielone trawy i tak dalej, więc tu poczułem trochę bliżej się od domu, niż rzeczywiście byłem w rzeczywistości. Siema wszystkim, pozdro. Przeżyłem trasę przez Atlantyk. Przepierdzieliłem się przez Ocean Atlantycki na pokładzie statku i aktualnie jestem tutaj na Azorach. To są takie wyspy należące do Portugalii, jednak na Atlantyku jeszcze. Także teoretycznie 2 dni drogi nas czeka do samej Portugalii i Hiszpanii. No i w tych Azorach spędziliśmy ponownie jeden dzień, niecały. Znalazłem las bambusowy. Przez te bambusy cisnę dalej, nie? O, jest jeden bambus, jeden mam jako podpórkę. I stamtąd płynęliśmy potem już przez Trzcinę Gibraltarską do Malagi i do Kartageny. No więc Malaga. Pierwszy raz byłem w Hiszpanii, więc Malaga to było takie miejsce, gdzie mogę powiedzieć, że pokonałem tranzyt Atlantyku. To był 2 maj. No, chciałem tylko powiedzieć, że przepierdzieliłem się z Ameryki do Europy. Jest Hiszpania, jest flaga, także jest dokument na pokładzie statku. Także marzenie
zrealizowane. W Maladze, słuchajcie, była piękna bazylika z podwezwaniem jakiejś świętej, piękna katedra z, wiecie, wysokimi wieżami i tak dalej wewnątrz, więc naprawdę piękne miejsce. Słuchajcie, to jaka katedra, mega duża, prawie jak kościół mariacki w Krakowie. Ale spoko, zobaczymy co tam w środku kryje. A w Kartagenie Pozdro z Hiszpy, Cartena, miejscowość Cartagena, nie wiem, jakoś tak się nazywa, także dzisiaj więcej czasu dla mnie w końcu, 7 godzin mam dla Ciebie. Także prawdopodobnie dzisiaj spróbuję się tu pokręcić po mieście, może się wpierdzielę na jeden szczyt, a może dwa i no i jakoś se pochilluję tutaj na spokojnie w końcu jak człowiek, a nie ciągle w biegu, także... Kenie była twierdza hiszpańska, no i tam, słuchajcie, miałem więcej czasu, więc po raz pierwszy po 2 miesiącach zadzwoniłem do rodziców normalnie z telefonu, bo miałem normalny zasięg i pogadałem chwilę z rodzicami o tym wszystko ok, u mnie i tak dalej, więc wybiegłem sobie na lokalny szczyt, na twierdzę hiszpańską, taką opuszczoną z pierwszej czy tam z II wojny światowej. Druga część Półwyspu Iberyjskiego, okoliczne szczyty, kamień milowy, a tam piękny widok, nie? Na okoliczne szczyty i na basen Morza Śródziemnego. Także dzida na górę. Ja będę musiał się wpierdzielić po murze, słuchajcie. Są to jakieś ziomki, nie? Na górze. Jacyś ludzie w ogóle, nie? Ale się wpierdzielili na szczyt tych murów. A nie ma tutaj żadnego wejścia w ogóle. Więc... No i tam spotkałem jednego wspinacza, który wspinał się po tych kamykach tej twierdzy. Dobra, przelazłem po murze z tamtej strony. Trafiłem na jakieś opuszczone miejsce, tu jest. Bardzo stare, na to wygląda. No i pokazał mi trasy na dach przez taką studnię. Pozdro ziomki! Pierwsze co, no to mówię, dobra, to się wpierdzielam. No i wylazłem, słuchajcie, przez jedną studnię wysoko na dach i tam zacząłem filmować właśnie Odysejce w przepięknej zatoce. No. Także pozdro. No i w scenariach przyrody. No, chciałem tylko powiedzieć, że tych akcji w ogóle ja nie planuję. To, że sobie wymyśliłem jakieś wejście na szczyt jakiejś fortecy tutaj na jakimś szczycie, którym istnieją, dopiero co się dowiedziałem, że coś takiego tu w ogóle jest. I spotykam wspinacza, który się aktualnie wspina na murach tej fortecy. No słuchajcie, beczka, ale to taka właśnie magia w moim życiu się dzieje często, której totalnie nie planuję, nie? La Spezia, czyli pierwsza część Włoch, pierwsza jakby destynacja, do której później już nie wracaliśmy, bardzo blisko Florencji, bardzo blisko Pizy. No i w tej La Spezia, słuchajcie, ja się wybrałem na wycieczkę poza miasto. A tak pokonuję większość trasy, czyli biegiem. Także Wybrałem się na wycieczkę poza miasto i tam znalazłem bardzo bliskie mojemu sercu oznaczenia biało-czerwone, czyli oznaczenia szlaków. La Spezia, czyli miejscowość, do której się kieruję. Tutaj jest kolejny, nie wiem czy to jest szlak, co to za oznaczenie w ogóle. Sa Anna. A tutaj polska flaga, proszę Państwa, także grubo. Tam były takie biało-czerwone oznaczenia szlaków, po którym sobie podążałem właśnie, mijając właśnie tutaj niejakie wzgórza, domy, chaty i eksplorując kolejną część właśnie Półwyspu Apenińskiego, czyli właśnie La Spezia. Właśnie Civitavecchia była takim naszym portem głównym w Europie.
No i tutaj w sumie zawsze był taki wysoki posąg całującego marynarza z jego żoną, który zawsze wracał z tego morza, bo to był główny port od 2000 lat Rzymu. W związku z tym wiele marynarzy tam przypływało i zawsze te stęsknione żony witały tych marynarzy właśnie w tej Civitavece, więc to taki charakterystyczny punkt był. Do tego niedaleko było Rzymu w sumie, więc wszyscy goście musieli zawsze dojechać do tej Civitaveki. Siema, siema, dzień dobry Państwu, Civitaveka. W ogóle pierwsza ciekawostka z tego dnia, dotarłem tutaj dzisiaj rano, że tutaj jest jakiś pomnik jakiegoś japońskiego żeglarza we Włoszech, co nie? Gość nazywa się Heskura Tsenenga, nie? I tak wygląda. To jest jego pomnik chyba po włosku napisany, ale ogólnie japońskie znaki, nie? Miejscowy samuraj żeglarz, który przemierzył trasę z Japonii przez Pacyfik do Stanów Zjednoczonych, jak widać. I ze Stanów Zjednoczonych przepierdzielił się do Europy i dotarł do Rzymu, tutaj do Civitaveki, no to wygląda, co nie? Także rok jego podróży albo jego życia 1615 rok, także taka ciekawostka w ramach zwiedzania z Matą. Pozdro. Z Rzymu, no i potem się przesiadali jakby na Odyseję czy na inny statek MSC, nie? Tak to wyglądało, więc każdy kurs zaczynaliśmy w Civitavece i kończyliśmy na Civitavece, tak? Bez względu na to, czy to było 7 dni, 9 czy 12 dni cruise'u po Europie. No i od Civitaveki w sumie spędziłem przez kolejne prawie 5 miesięcy. Ten czas w Europie, czyli właśnie od Civitaveki, czyli od jednego części Morza Śródziemnego do końca, czyli do Turcji, czy do Cypru, tam kawałek dalej, to tam w sumie 5 miesięcy pływałem po tych wodach, także. W Civitavece oczywiście klasztor sióstr zakonnych, nie? Do tego park do kalisteniki, gdzie nagrywałem swoje zapowiedzi formy życia, czyli moich zawodów kalistenicznych w Giżycku. Do tego oczywiście się kąpałem, czytałem książki, spędzałem też randki tam w tej Civitavece, chodziłem na kawę. Było tak, że spędzałem w jednym tygodniu, słuchajcie, w Europie. Byłem w Turcji, byłem w Santorini, byłem w Civitavece, czyli w 3 różnych krajach w ciągu jednego tygodnia byłem stałym klientem. Czyli w Civitavece na przykład piłem kawę i byłem stałym klientem, w tym samym czasie chodziłem na soczek do Santorini. Potem na przykład znowu chodziłem na kawę do Turcji, gdzieś jeszcze, więc w 4 różnych miejscach byłem stałym klientem, jeżeli chodzi o kawiarnię na przykład, nie? Tak to wyglądało. W Civitavece piękne miejsce, chociaż bardzo małe. Także tam głównie był zawsze taki czas, że cruise się kończył. Te 7 dni zawsze były te rane, poranek wolny na to, żeby zluzować troszkę i podładować baterię na kolejny 7 czy tam 9 dni cruise'u, które się zaczynało i oczywiście nowa kadra gości przychodziła, więc trzeba było zebrać siły. Jeżeli chodzi o Santorini, no to wiecie, było to miejsce, kolejna grecka wyspa bardzo słynna, która, słuchajcie, była położona na wulkanie. I ten wulkan w przeszłości rozsadził tą część wyspy, w związku z tym część środkowa zapadła się pod ziemię. Również ten wulkan się obniżył bardzo sporo i został taki, wiecie, urywek, taki klif. I żeby się tam dostać, zawsze trzeba było wziąć, no i to było bardzo głęboko, tam ze 400 metrów, zawsze trzeba było wziąć łódkę, dopłynąć się łódką do portu, z portu wejść po schodach do góry, mijając takie, wiecie, osiołki. No i stamtąd dopiero potem można było się przedostać albo do miasta, albo do Oja. A Oja, no to było miejsce z tak zwanym sanktuarium Oja, nie? Więc tam właściwie odwiedziałem sobie przede wszystkim busem, skuterem. Drodzy do Oi, taki znak, skuterek, także dzida do Oi dzisiaj. Biegałem tam do tego Oja.
bieganie z takim widokiem, czysta przyjemność. Biegnę tam na statek. W samym Oja również jest jedna historia o tak zwanej legendzie o Atlantydzie. A to co chciałem powiedzieć to właśnie o legendzie Atlantydzie, która rzekomo była kulturą miniońską i słuchajcie, w tym miejscu się znajdowała, czyli w tym miejscu, gdzie jest teraz woda, był wielki krater wulkanu, który wulkan aktualnie jest w tamtym miejscu i ten krater, słuchajcie, wybuchł, powodując trzęsienie ziemi, ale trzęsienie ziemi spowodowało wybuch wulkanu głębinowego, whatever, i zatopiło to między innymi właśnie część wyspy, to jest akurat prawda. Tsunami, wywołało to tsunami i zalało część tego terenu, tak? Także tak to wyglądało. Natomiast znaleziono tu też szczątki jednego miasta, Arteris, które no, było tutaj 2000 lat przed Chrystusem, w związku z tym legenda o Atlantydzie może mieć ziarnko prawdy, a znajduje się ono właśnie w tym miejscu. Poznań. W związku z tym właśnie w samym Oja uważa się i w Tyrze, uważa się, że wiecie, to całe wydarzenie, że tam cywilizacja mykeńska z Krety była bardzo stara, no i wiecie, i wybuch wulkanu spowodował zapadnięcie się części wyspy pod ziemię. To, że ta kultura starożytnego miasta została odkryta, uznaje się, że to było jedno z prawdopodobnych miejsc legendy o Atlantydzie, także to też w ramach takich ciekawostek. Mykonos. Mykonos to była wyspa, która była pośrodku też niczego oczywiście. Czajcie to miejscówkę, niesamowite po prostu. Mykonos w Grecji. Niesamowite. Barany na tej drodze. One tu chyba dziko wyglądają. To mi się wydaje, że nikt nie chowa. Tam jakiś stary baran. Chyba mentor, słuchajcie. I była tak położona, że zawsze na tym Mykonos wiało, nie? Nazwałbym to wieczna wyspa Mykonos. Nie no, trochę za mocno wieje, nie? Dzisiaj na Northstarze na Mykonos, więc dzisiaj to zamykamy, tą blaszaną puszkę. Bo nie było znaczenia, czy ja jestem na Northstarze, gdzie zawsze tam limit, ten wiatr zawsze jakby sięgał limitu 40 km na godzinę. To zawsze tam było 30-35 km na godzinę ponad na tym Mykonos. Zawsze tam wiało, czy byłem w porcie, czy wychodziłem na statek. I przeważnie zawsze spędzałem tam czas na plaży, czyli zawsze się gdzieś tam kąpałem. Aczkolwiek miałem dwie historie związane z Mykonos. Oto statek kosmiczny płynie. Kolejny zresztą. Trzeba dźwignię dużo, nie? Będzie dokował. Będzie łapał za brzeg. To oto wajko. Jak złapie za tą oto wajką za brzeg, no to będzie mógł cumować ten prom. Pierwszą z nich było zdobycie najwyższego szczytu Mykonos, czyli takiego klasztorku. I drugą takiego, wiecie, szczytu z antenami. Czyli jak wiecie, samoloty startowały z lotniska z Mykonos, no to będąc na tym najwyższym punkcie widziałeś startujący samolot, także to też było mega miejsce do takiej eksploracji, nie? Także tak to się działo na Mykonos. Na Mykonos oczywiście, żeby dostać się do głównego portu, do głównego centrum, trzeba było wziąć tender, czyli taką małutką łódeczkę, zapłacić 5 euro i dostać się do centrum. Na samej Krecie byłem dwukrotnie. Kreta, kolejna wyspa, jedna z większych w Grecji, no i na Krecie właśnie zwiedzałem sobie głównie miasto, które było oddalone z 20 minut od portu.
z głównym rynkiem, latarnią morską. Było to miasto, które było pomieszane trochę, wiecie, bardzo stare, 3000 lat. W tym mieście właściwie była historia o Dedalu i Ikarze, że gdzie się tam, wiecie, po raz pierwszy Ikar wzniósł w powietrze, gdzie wybudowano labirynt o Minotaurze, gdzie był słynny pałac w Knossos na Krecie. I również w ramach historii Fenicjanie tam też, wiecie, swoje wymiany handlowe tworzyli oraz Arabowie również zajęli część tego miasta, stąd też było wiele meczetów i tak dalej. W związku z tym bardzo stare miejsce, bardzo historyczne, mitologiczne, niezwykłe miejsce, które również odwiedziłem. Ateny, czyli stolica Grecji. W Atenach byłem w 2020 roku, jak zdobywałem Olimp, czyli Mythikas, najwyższy szczyt góry bogów. Jeżeli jesteście ciekawi, to ten filmik też wam nagrałem na moim kanale. Natomiast w samym Atenach, no to głównie tutaj chodziłem na tak zwany, wiecie, grecki kebab pytę, to się nazywało pintę, albo zwiedzałem sobie Panteon i okolice. Jest świątynia. Zupełnie nieciekawa, ale bywa i tak. Try better, no. Czyli w Panteonie oczywiście trzeba było wcześniej zabukować bilet, wziąć odpowiednio dużo czasu ze sobą, no i oczywiście zwiedzić sobie tą część. Aczkolwiek miałem tam jedną historię, zwiedziłem sobie ponownie świątynię Zeusa, czyli takie, wiecie, wystające kolumny. Świątynia Zeusa, także jestem tutaj w Atenach, tam jest Akropol, daleko i wysoko, tam idę potem. I okazało się, słuchajcie, że za stanie na rękach w tym miejscu obsługa chciała zadzwonić po policję, jako że, wiecie, było to nielegalne stanie na rękach w Atenach pod świątynią Zeusa. Siema, jestem przy świątyni Zeusa i czajcie, że chcieli mnie aresztować za to, że zrobiłem sobie stanie na głowie z tą autobohaterką. What's your name? Victoria. Victoria doing handstand and they wanna arrest us, you know? So sometimes happen. Ta obsługa miała zadzwonić po policję, gdybym usunął zdjęcie, które aktualnie teraz widzicie. Czyli to zdjęcie właśnie spowodowało, że grzecznie mnie stamtąd wypierdzielili. Także tak to wyglądało, byłem w towarzystwie właśnie jednej znajomej z Brazylii i drugiej znajomej z RPA. Także taka historia z Aten. W samym Kusadacji odwiedziłem w sumie miasto Efezos, czyli było to starożytne miasto. Siema wszystkim, dzisiaj Efezus i taka miejscówka tutaj w Turcji, starożytne miasto tureckie, także z czasów grecko-rzymskich, także coś tutaj wam pofilmuję. Zachowanym oryginalnie pomnikiem biblioteki, nie? Jest. Także biblioteka Zeusa, Polnusa, grecka budowla, 180 rok chyba naszej ery. Tak to wygląda budowli tutaj w rejonie Kusadacji. Także no jest mega. Ta biblioteka jest charakterystycznym punktem, więc w tej Turcji, słuchajcie, oni mieli taki system, że zawsze zabierali, nie było znaczenia, czy ty brałeś wycieczkę na statku prywatną, czy brałeś poza statkiem, to nie zawsze mieli ten sam system, nie? Brali się na początku do fabryki dywanów, żebyś sobie mógł Amerykańcu kupić na przykład dywan z Turcji, zamówić go sobie specjalnie do chaty. To była pierwsza rzecz, a druga to był bazar, nie? Bo na tym bazarze oczywiście chcieli sprzedać te swoje regionalne produkty. Dopiero po całej tej godzinie, pomimo że to było 20 minut drogi spoza miasto, no to oni dopiero się zabierali w ten twoje Efezus, czyli na środku niczego, pośrodku niczego. Starożytne miasto Efezus, no i to właśnie miasto mogłem sobie również zwiedzić, podziwiając kulturę antyczną właśnie Europy. Jeżeli chodzi o historię, która wydarzyła się już na Morzu Śródziemnym, było to po jakichś 4 czy 5 miesiącach mojego kontraktu. Któregoś razu poszedłem do pracy, wróciłem z pracy bardzo zmęczony, w związku z tym poszedłem do swojej kabiny i w tej kabinie zaliczyłem sobie
drzemkę. I to zawsze było tak, że po pracy zawsze ten statek poruszał się na morzu, więc troszeczkę tam się poruszaliśmy w jakimś kierunku. No i tym razem jakoś nie poczułem za bardzo, że statek by się ruszał, ale widzę na korytarzu, na tym I-95, czyli takim głównym korytarzu między jedną częścią statka a drugą dla załogi, widzę właśnie, że są wyciągnięte, wiecie, takie miejsca, takie jakby na lotnisku bramki i do przeszukiwania bagażu, takie inne rzeczy, które normalnie się nie wyciąga w momencie, kiedy statek jest na morzu, a mieliśmy cały mieć kolejny dzień na morzu. W związku z tym wydarzało mi się to dziwne, ale no nic, zrobiłem swój trening i po tym treningu widać, że statek stoi, tak? Szedłem na dół do mesy i okazało się, że coś się jednak wydarzyło na tym statku. W związku z tym poruszony wyszedłem w kierunku baru, tam gdzie było możliwość obejrzenia na zewnątrz, co się dzieje, czyli takiego, wiecie, takiego balkonu jakby na przodzie statku, na dziobie. I słuchajcie, okazało się, że statek się zatrzymał. Tak jak zresztą myślałem, i w momencie, kiedy spałem, zaliczałem drzemkę, kapitan powiedział o tym, że musimy się awaryjnie zatrzymać, ponieważ znaleźliśmy 77 ludzi. Okazało się, że Odyssey of the Sea. Tak wygląda. W tym miejscu akcja ratownicza. Na środku morza znaleziono 70 imigrantów niewiadomego pochodzenia. Na łódce ten prom zadzwonił po pomoc i Odyseja prawdopodobnie zabierze tych ludzi, ale nie wiadomo, co z nimi zrobić, także jest grubo. Że ci ludzie zapłacili za przewóz i zostali, że tak powiem, wyrolowani i znaleziono ich na jakiejś łódce na środku morza między Grecją a Afryką. Ci ludzie spędzili na tej łódce nie mam pojęcia jak długo, natomiast prom, który płynął w tamtym kierunku, znalazł tych ludzi, zaalarmował pod pomoc. Jedyną jednostką pływającą w okolicy była Odyssey of the Sea, która tutaj udzieliła pomocy tym ludziom, no i wzięliśmy tych ludzi na pokład. No i ten prom wysłał sygnał do większych jednostek pływających, no i jedyną większą jednostką pływającą w tym zasięgu była Odyssey of the Sea, która, słuchajcie, przeprowadziła akcję ratunkową na środku morza, uratowała tych 77 osób, wzięła ich na pokład na całą noc i następnego dnia akurat pomagałem eskortować tych ludzi z powrotem na ląd, grecki ląd, gdzie trafił prawdopodobnie do aresztu, ponieważ nielegalnie przekroczyli granicę i zostaną pewnie. Co się potem działo? Następnego dnia zostałem delegowany do tego, żeby pomagać tym ludziom opuścić ten statek, tak? Ponieważ mieli zostać poniekąd, no, oddelegowani do obozu, ewentualnie do aresztu, w zależności w jakim byli stanie. Widząc to, no naprawdę mnie wstrząsnęło. Słuchajcie, 77 ludzi. Nie wiem, w jakiej desperacji muszą być ci ludzie, że decydują się na coś takiego, ponieważ byli, myślę, że grube tysiące kilometrów od brzegu, dryfując sobie. Myślę, że gdyby nikt ich nie uratował, to skończyłoby się to tragicznie. Dzieci z dorosłymi, dzieci bez butów, młodzieży 14, 12, 16 lat, młodzi ludzie totalnie, wszyscy, wiecie, jakby śmierdzieli okrutnie przez tyle czasu na morzu, siedzieli na takich rozłożonych materacach, wiecie, w ogrodzonym terenie. W związku z tym w prawem morskim trzeba takim sposobom jakby pomóc. No i no słuchajcie, ludzie, no nie to, że biedni, nie biedni, słuchajcie, no ludzie tacy jak i my, myślę, że zdesperowani swoją sytuacją, decydują się na coś takiego. Dzieci, dorośli, większość młodzieży, takie 14-20 lat, część rodzin z dziećmi. Jeden ojciec trzymał na rękach, słuchajcie, dziecko, które miało na nodze tylko jednego buta. No po prostu wstrząsnęło mną to miejsce, w sensie ta sytuacja w ogóle. Nie mam pojęcia, no pewnie byli z rejonów Afryki, Egiptu i Syrii, czy tam uciekali przed nalotem, czy uciekali przed swoją sytuacją, natomiast uciekali przez morze, tak? Można powiedzieć, że no mieli wybór, albo zostajesz tutaj, możesz prawdopodobnie zginąć, albo zginiesz na morzu i ktoś cię może uratuje, tak? W związku z tym ci ludzie zostali wysłani decydowali się sami lub przez moje rodziny zostali wysłani na morze i tam oczekiwali na to, żeby dostać się prawdopodobnie do Europy. No ale daliśmy mi schronienie, właśnie jedzenie, picie, wodę, także no śmierdzieli okrutnie, w sensie po tylu dniach przebywania na morzu. Natomiast jaki dalszy los tych ludzi, niestety nie wiem.
ale tak się dzieje z wami tą informacją, że Odyseja również przeprowadziła udaną akcję ratowniczą dla 77 osób. Tak, no Odyseja ich znalazła i potem następnego dnia, czyli rano, kiedy pomogliśmy im, słuchajcie, się spakować, tak, dostali prowiant, który oczywiście podziękowali, dostali wodę, no i zostali oddelegowani do greckiej policji. Wyspa, tutaj jest łódka z imigrantami z Rasowo, właśnie zostali przetransportowani, będą prawdopodobnie kierowani się na tę wyspę i zostaną pewnie aresztowani, no bo nielegalnie przekroczyli granicę na morzu. Jakie były losy tych 77 migrantów, których uratowaliśmy? Niestety już nie wiem. Natomiast, no wiecie, człowiek to człowiek, także w obliczu czegoś takiego spotkać się na środku morza bez jakiejkolwiek pomocy wydaje mi się losem z góry przesądzonym, a jednak tutaj kapitan nie był ślepy na los tych ludzi, no i udzielił im pomocy, chociaż mógł zamknąć oczy. Także tak to wyglądało i to była historia o uratowanych 70 ludzkich istnieniach na statku Odyssey of the Sea. Jedno z takich miejsc, oczywiście oprócz wulkanów, bo w 2020 roku zdobyłem Etnę. Natomiast w 2024 roku zdobyłem Wezuwiusza po 4 latach, bo oczywiście potem była pandemia, nie? Tak, proszę Państwa, wygląda krater. Tam macie szczyt. A tutaj kiedyś wybuchała lawa na Pompeję. Także z takiego miejsca. W ogóle dzisiaj rano się obudziłem. Tak średnio bym powiedział. Mi się dzisiaj spało. Takie 2 na 10. Nie miałem w ogóle planów, ale poszedłem do pracy na 2 godziny. Nie przypuszczałbym, że dzisiaj znajdę się na szczycie jakiegoś krateru. Trafiłem właśnie na kolejny wulkan, jeden z 3 aktywnych wulkanów, czyli Wezuwiusz. I trzecim wulkanem, o którym w sumie tylko słyszałem z lekcji geografii, był wulkan Stromboli, czyli 3. wulkan znajdujący się na wyspie. No i tutaj takie miejsce, słuchajcie, bardzo oddalone właściwie od wszystkiego, czyli jest wielki wulkan wyrastający z morza i nic poza tym, nie? Wulkan. Mała osada ludzka i kiedy, słuchajcie, wrzuciłem fotę właśnie z selfiakiem ze Stromboli, no to słuchajcie, ktoś tam ze Stromboli na Instagramie zlokalizował moje konto i mi poobserwował właśnie a propos tego, że wstawiłem zdjęcie z wulkanem ze Stromboli, z hashtagiem Stromboli, także oczywiście pozdrawiam tych ludzi na tym Stromboli i mam nadzieję wkrótce odkażę sobie również i ten wulkan w Europie aktywny, takie bardzo fajne miejsce na to, żeby zmieszkać z dala od ludzi w zaciszu gorącego wulkanu. Przed tysiącami lat, gdy młody był nasz świat, pewien wulkan tkwił sam jak palec pośród mórz. Widząc w wysokości skał tyle zakochanych par, tym bardziej czuł samotności ból. I tam, gdzie lawa wrze, zrodziły się słowa te, a on śpiewał je noce i dnie. W nadziei trwam, że zjawi się ktoś, że ze mną tę pieśń zaśpiewa twój głos, że kiedyś niedługo mi ześle los łaskawy, tę miłość lawy do lawy. Co do pizzy. Pizza bardzo dobra, margarita, słuchajcie, na świeżym serze, na takich świeżych pomidorach, no pyszna, taka ciągnąca się, słuchajcie, serem pizza, no naprawdę jadłem ją wiele razy. Canella bada basta non capella.
i zawsze w porze lunchowej wolałem sobie zjeść świeżą pizzę z Neapolu, zapłacić za nią 10 czy 15 euro, ale zjeść naprawdę dobry posiłek. A sam Maradona, no to słuchajcie, nie wiem czy znacie historię o Maradonie, natomiast był to argentyński piłkarz, który trafił do Neapolu w związku ze swoją kontuzją i pokrótce poprowadził na początek jakby Neapol od mistrzostw kraju do zdobycia mistrzostwa kraju poprzez zdobycia mistrzostwa Europy. No i chodzi o to, że dlaczego Maradona jest w taki sposób ubóstwiany w Neapolu. To dobre, patrzcie na to. Ponieważ Neapol czuł się gorszy, tak? Czuł się bliżej Afryki, częścią jakby innej społeczności, gorszą częścią Włoch, więc ci ludzie też tak byli traktowani trochę i za sprawą piłki nożnej i tego, że Neapol wygrał z takimi klubami jak Juventus czy Milan, został doceniony przez inne części Włoch, w związku z tym został również zauważony i zaakceptowany przede wszystkim, więc stąd się wzięło jakby utożsamianie Maradony jako kogoś, kto nie tylko wygrał mistrzostwa kraju i mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale przede wszystkim zmienił postrzeganie tego miejsca i akceptacji przez innych mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. W związku z tym no tutaj jest traktowany jako ktoś bez skazy, jako autorytet, szczególnie wśród starszych osób. Także jeżeli zapytacie się kiedyś w Neapolu o Diego Maradonę, szczególnie tych starszych dziadków, to wam naprawdę nie będą w stanie odpowiedzieć, że będą tak rozemocjonowani. Także, że tak to. Pierwszą z nich było starożytne miasto Pompeje, czyli miasto zatopione przez popiół wulkaniczny Wezuwiusza. No i to miasto odwiedziłem sobie właśnie w towarzystwie Tramvii jako jeden z pierwszych ze sportstaffu. Kupiłem sobie wycieczkę i pojechałem właśnie na taką eksplorację. No i Pompeje, słuchajcie, piękne miasto. Macie Wezuwiusza, winowajcy tego całego zdarzenia. Tu jest Pompeje, ruiny Pompeji. Także tak to wygląda. A to oryginalny pomnik czasów rzymskich. Zachowany, oryginalny, to tak jakbym się, wiecie, cofnął w czasie i był na planie kręcenia Gladiatora. No tak to pięknie wyglądało wszystko. Freski, nie freski, wszystko tu jest po prostu niesamowite. Wszystko olbrzymie miasto, zachowane oryginalne 2000-letnie freski. No coś niesamowitego, po prostu koparami opadła widząc Pompeję. I drugim było Herakielum, czyli taka, wiecie, kurort wakacyjny Rzymian. No i to miasto już było dużo mniejsze, ale również no, pokazywało te ikony właśnie Rzymu jako, wiecie, no kolebki naszej historii ludzkości, więc jak ja uwielbiam historię, no to było miejsce, te dwa miejsca były naprawdę szczególne w tej mojej eksploracji Neapolu. No więc w Neapolu różne rzeczy się ogarniało, między innymi kupiłem sobie również okulary Ray-Bany z kamerą, czyli te oto okulary kupiłem w Neapolu i one mają możliwość słuchania muzyki i kręcenia filmów oraz robienia zdjęć. W taki sposób jak James Bond. W związku z tym okulary te pokazał mi Brazylijczyk Luan. No i tak mi się spodobały te okulary, więc sam sobie potem kupiłem w sklepie Ray-Bana. Także to się właśnie taki gadżet mi przywiozłem z Odysei, z przeszłości można powiedzieć. W taki sposób również sobie spędzałem czas, czyli po prostu na zakupach, na zwiedzaniu muzeów i nie tylko. Rozdział 5. Crew Talent Show, treningi i utracone szanse na mistrzostwach i w Ninja Warrior. Treningi na statku. Więc jak to było, Maty, jak ty podtrzymywałeś formę? No słuchajcie, pierwszą rzeczą jaką miałem na statku to przede wszystkim dostęp do siłowni dla gości i dla załogi, czyli były dwie rodzaje siłowni.
dni. I tutaj oczywiście sprawdzony czuwał nade mną, żebym oczywiście podtrzymywał swoją formę wydolnościową, w związku z tym wysyłał mi różne plany biegowe, więc które realizowałem w 2 miejscach. Przede wszystkim wtedy, kiedy statek się ruszał, czyli na morzu. Mój Garmin wtedy wariował, bo jak mierzyłem czas przebiegnięcia, no to mierzył czas poruszania się statku razem ze mną, kiedy biegłem na tym statku, w związku z tym pokazywało jakieś, wiecie, 40 km w ciągu godziny, 20 czy coś, czy w ciągu godziny na przykład jak biegłem, co było rekordem świata na morzu, także to się śmiałem oczywiście. No to takie treningi realizowałem na statku, biegając często w bardzo późnych godzinach, 22, 3, czasem o północy biegałem. Wtedy, kiedy zazwyczaj na tym pokładzie 15 deku było spokojnie, to tam wtedy biegałem, a czasem po prostu biegałem na biezim mechanicznie, przygotowując swoją wydolność właśnie według tych parametrów na specjalnym pasku, nie? Wysokości tętna wiedziałem, na jakim parametrach mam biec i na ile czasu. Serdeczne dzięki Paweł za wysyłanie planów, który właśnie tutaj pomógł w utrzymaniu tej formy na statku i widać się udało. Zająłem 4. miejsce po statku na Mistrzostwach Świata w kategorii Age. Także mega się udało, no i co, lecimy na pełni w 2025 roku. Utracone szanse na Mistrzostwach Świata. Można powiedzieć, że jadąc na ten statek wciąż gdzieś w głębi serca wierzyłem w to, że będę w stanie pojechać na imprezy mistrzostw we Włoszech, w Folgorii i w Kostaryce i wystąpić w Ninja Warrior. Byłem gotowy na to, żeby z tego zrezygnować, ale byłem też gotowy w każdej chwili tam się zjawić. To było bardzo trudne dla mnie. No wiecie, jak jesteś czynnym sportowcem, no to wiesz, po co startujesz, wiesz, kiedy masz się sprawdzić i tak dalej, więc pracując codziennie przez 209 dni nie byłem w dobrej formie przeszkodowej, w tym sensie, że nie miałem do czynienia z przeszkodami na co dzień, a to by wynikało z mojej być może gorszej dyspozycji na przeszkodach. W związku z tym w progresie, jaki zawodnicy uczynili we Włoszech czy w Kostaryce, swój start uznałbym chyba tylko za doświadczenie i znowu bym przecierał pewnie 2. czy 3. dziesiątkę, a nie o to mi chodziło. Natomiast w samej Folgorii, jako że to była Civitavecca, pociągiem byłbym w stanie dostać się dość szybko i zameldować się na Mistrzostwach Europy w czerwcu. Na to byłem gotowy po Atlantyku. Okazało się, że firma miała na to swoją wymówkę, oczywiście, że nie spełniasz 3 miesięcy swojego kontraktu, że jesteś jeszcze wciąż nowym pracownikiem i tak dalej. W związku z tym nie puścimy Cię, bo musisz udowodnić, że tak powiem, swoją wartość, inaczej musisz zrezygnować. Czyli takie ultimatum mi postawili, w związku z tym no uznałem to za oczywiste, że okej, niech będzie na wasze, zobaczymy jak będzie w Kostaryce. Ale zanim Kostaryka, dostałem telefon od Ninja Warrior, czy mam ochotę wystąpić w 10. sezonie Ninja Warrior Polska, które będzie miało miejsce w premierze na wiosnę przyszłego roku, 2025. No tutaj niestety też stwierdziłem, że no słuchajcie, jestem w pięknym Santorini, jestem co prawda w dobrej formie, ale nie na tyle, żeby liczyć się o czołowe lokaty, w związku z tym no niestety muszę zrezygnować, no jeżeli jest szansa, no to w przyszłym roku. Także taką odpowiedź ode mnie dostali, więc tą też szansę utraciłem, tak? To już było po Ptokach w nowej formule programu i to też bardzo mnie dotknęło, że będzie nowa formuła programu, a mnie tam nie będzie. Tak? Natomiast stwierdziłem, że kolejnym jakby krokiem po moim występie w 8. sezonie był projekt Korona Ziemi, czyli naturalnym krokiem do tego, co powinienem zrobić, powinien być zdobycia kolejnego szczytu, takiej korony przed powrotem do potencjalnego programu. I ta myśl trzyma mnie bardzo mocno w tym, żeby jednak trzymać się swojego planu. Tym razem, abyś zdobył jako najmłodszy Polak tę koronę ziemi. Taki mam zamiar, więc działamy. Tak to wyglądało. Mistrzostwa Świata w Kostaryce i tutaj też bardzo chciałem chyba najbardziej z tego wszystkiego tam się jednak zjawić. I przed statkiem, jakim na Wonder of the Sea, liczyłem na to, że być może z Karaibów przetransportuję się w Kostarykę, będę miał tam blisko. Wylądowałem w Europie, no i w tej Europie już miałem nieco dalej, więc firma miała na to swoje kolejne, wiecie, wytłumaczenie na to, że trzeba lecieć specjalnie do swojego miejsca, skąd kupowałeś bilet, czyli w moim przypadku do Gdańska i wtedy za własny hajs lecisz sobie
Kostaryki wracasz z powrotem w przeciągu tych i tych tygodni. Oczywiście bardzo mocno tego pilnowałem, napisałem do menadżera, napisałem do Miami i tak dalej. Stwierdzili, że ok, możesz to zrobić, ale jeżeli polecisz, no to niestety, ale twój kontrakt będzie wznowiony na dłuższy okres czasu i być może w kolejnej szansie będziesz miał krótsze wakacje, żeby wrócić z powrotem na statek w przeciągu 1 roku. I taką, wiecie, historię, że jeżeli wrócisz w ciągu 1 roku po swoim odrzuceniu, no to wszystko jest ok. Jeżeli odrzuciłbym tą ofertę właśnie, czyli teoretycznie moje dłuższe wakacje, to mogliby mnie wrzucić z powrotem na kilka miesięcy z powrotem na inny statek lub dać mi krótsze wakacje, czyli powiedzmy do końca sierpnia. Stwierdziłem, że jednak spróbuję zostać i że okej, trudno, będę chciał się przygotować w Polsce w kolejnym roku 2025 do rywalizacji sprinterskiej, ale co się złożyło, jak historia została zapisana, oczywiście Władek Sokołowski zostaje mistrzem świata od CER 100. No i to, słuchajcie, był taki bodziec do działania, myślę, że dla Władka oczywiście do tego, że ukoronowało go jego, wiecie, jego triumf, jego treningi, ale na tyle też dla mnie bodziec do tego, żeby wrócić do sportu, do tego, że wciąż czuję w sobie ten ogień, żeby spróbować w przyszłym roku, żeby porywalizować z najlepszymi ponownie i żeby spełnić te swoje marzenia, również w tym, żeby wyjaśnić byłego rekordzisty świata Jamaica Rodalesa na CER 100. Z tego celu też nie rezygnuję. Natomiast słuchajcie, no ta wieść była tak, wiecie, takim bodźcem, że powiedziałem na całym statku Odyssey w barze potem, że słuchajcie, mój kumpel, przyjaciel zostaje mistrzem świata od CER 100. No i pokazałem ten jego filmik z tego przejścia i słuchajcie, no ludziom kopara padła, więc cała Odyseja dowiedziała się o zwycięstwie Władka. Także tak to wyglądało z perspektywy mojej, gdzie byłem w innej części świata i to były te utracone szanse na Mistrzostwach Świata. Jakoś na 2 miesiące przed końcem mojego kontraktu dowiedziałem się o właśnie Crew Talent Show. Czyli co to takiego było? To było coś takiego, że występowali pracownicy w konkursie talent. No i słuchajcie, tak mnie to zainspirowało, że stwierdziłem, że no kurczę, że muszę spróbować następnym razem, jeżeli to będzie jeszcze odbywało się przed końcem mojego kontraktu, decyduję się na to, żeby wystartować w takim Crew Talent Show, czyli w takim konkursie. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że niecały miesiąc przed końcem mojego kontraktu, czyli chyba na 10 czy któregoś września, 8 września, okazało się, że zapowiadano właśnie kolejną edycję tego Crew Talent Show. Ja już miałem jakąś wizję na to, co chcę zrobić. Stwierdziłem, że kurczę, no że fajnie by było pokazać jakieś akrobacje na wysokości, nie? Że może coś związanego z ninja, może jakieś art duo wykonam i tak dalej, więc tak wahałem się za i przeciw. Zaprosiłem do tego swoją tutaj sympatię Japonkę, ale niestety ona jakby nie dawała rady, bo w związku z tym, że była zawodową aktorką, no to ona jakby nie mogła występować, nie? Jakby w amatorach, tylko musiałaby profesjonalnej, jakby wiecie, w kategorii pro. Ja stwierdziłem, że w sumie nie występuję na scenie profesjonalnie, więc za bardzo do pro to mi daleko. Zaprosiłem również inną osobę, taką Wiktorię z Brazylii, ale tutaj stwierdziłem, że jakby ona też umie podobne rzeczy i tak dalej, to naprawdę ma szansę wypalić. Natomiast koniec końców doszedłem do wniosku, że jednak najlepszym pomysłem będzie spróbowanie tego występu solo, ponieważ chciałem jakby
pokazać tą swoją zajawkę ninja właśnie i tutaj no nie za bardzo ktoś inny mógłby mi pomysł w takim przedstawieniu, w związku z tym chciałem pokazać takie akrobacje solo, w związku z tym zdecydowałem się wystąpić samodzielnie. Siema wszystkim, wielki dzień nadszedł, 8 września 2024 roku. Dlaczego wielki dzień? Ponieważ jestem godzinę przed Crew Talent Show, czyli przed wystąpieniem na scenie tutaj. Już właściwie całe tutaj moje rzeczy są gotowe, czyli właśnie występuję w jeansach, w spodenkach z Ninja Warrior, oczywiście w czapce i w koszulce z Ninja Series, także mega. Same Crew Talent Show okazało się właśnie konkursem talentów, więc co zrobiłem? Zmontowałem swoje właśnie wystąpienie z 3 edycji Ninja Warrior, podłożyłem muzykę Rocky Eye of the Tiger. Ruszył na małpim kaju. Tak jak wspominaliśmy, wspominaczka to jest spory atutę. Właśnie przy tym wszystkich konkurencji to teraz są kołkownicą. Poradzi sobie Mateusz Strupiński i stanie przed ścianą. Mateuszowi. Wideo ten w jeansach, Grzegorz Mięcko, ten w krótkich spodenkach już za chwilę goni, chociaż teraz lekki Mateusza Strupińskiego i kto... Mówiący most, raz, dwa, trzy, dobry pęd, dobry wyskok, 184. Dziś ma bardzo dobry czas na Strupińskiego, no i będzie ta czwarta przeszkoda. Przeszkodę toru eliminacyjnego, ale idzie dobry czas, nieprawdopodobny. W czapce Mateusz Strupiński. No nie ma niego. To się udało! No to jest, myślę, że przeszkoda skrojona pod niego i pokazał swoją... Zapraszamy! On już się nam zameldował i my możemy się zameldować także Mateuszowi. Witamy ponownie, Mateusz! Ale żeś tutaj się podenerwował. Zawiesili mi linę wysoką i stwierdziłem, że wykonam 3-minutowe show do muzyki Extreme Mobiz. Także już w pełnym rynsztunku, spodnie, buty z Ninja Series, czapka i paraletki chwilę przed moim wystąpieniem, także trzymajcie kciuki, będzie na pełnej, dam z siebie wszystko. No i co, reprezentować Ninja na morzu, także do dzieła, ogień. Lo quiero mucho. Qué lindo que es. No, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. No. Muy bien. Ah, no. Increíble. Show pony. Uy, mirá la pistola, la pistolita. Oh, ninja. Ninja hermoso. Mirá. Por favor, el arnés.
Increíble. Latina atada. ¿Qué más hay? Bombero. Respirá, Mateo, respirá, por favor. ¡Oh! ¡Vamos, Mateo! No i słuchajcie, co się wydarzyło? No i to moje wystąpienie z Ninja Warriors, to jak na polskiej edycji walczyłem w różnych etapach toru, no zobaczyło 1200 osób w samym teatrze. Okazało się, że cała ta dyrekcja cruise'u, czy też wiecie, ten cały department, który to organizował, zdecydowali się pokazać to nie tylko części załogi, tak, to zawsze miało miejsce, tylko zrobili z tego jakby element show dla gości również. W związku z tym zrobili otwarte wydarzenie dla wszystkich ludzi na statku, w związku z tym ci goście również przyszli do teatru w czas tego wystąpienia. O tym nie wiedziałem, dowiedziałem się w dniu występu, że tak będzie. Qué lindo que es. Amazing work. Looking forward to tomorrow morning to start the gym. I słuchajcie, z nie wiem 50-100 osób, które miało być na tym przedstawieniu, jak normalnie się odbywa, przyszło 1200 osób. No i słuchajcie, to moje wystąpienie, które miało zapowiedzieć moje show, widziało 1200 ludzi, jak ja tam skakałem po torze Ninja Warrior. No i potem tą muzykę Extreme wszedłem właśnie rundakiem, potem saltem, potem właśnie przerzutami, potem realistycznymi trikami właśnie z planczy, z figurami nie tylko i z pompką. No i potem chciałem wejść na górę, no ale nie pozwolili mi skakać między drążkami, tylko pozwolili mi wejść na linę, więc to im pokazałem. No i tutaj fajne słowa uznania dostałem od różnych ludzi z różnych krajów, którzy oglądali Ninja Warrior właśnie w Australii, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce, są fanami w ogóle. I tutaj powiedziałem właśnie, że w sumie występowałem w polskiej edycji. Fajnie było pokazać tą zajawkę również przed całym światem, nie? Który tam się aktualnie znajdował. No i jury w składzie właśnie babeczka z Miami, gość z Australii, jeszcze inna osoba z Wielkiej Brytanii. Tutaj właśnie duże propsy otrzymałem, no i również od pani Cruise Director Anny również otrzymałem fajne propsy, no i tak to się skończyło. Niestety dostałem wpierdziel od Filipińczyków, od muzyków i głównie od śpiewaków. W sumie było 4 śpiewaków i 4 było przede mną, ja byłem zaraz za nimi, no ale to bywa i tak, słuchajcie, no moje show było zupełnie nowe, w związku z tym nie każdy wiedział, jak to za bardzo ocenić, tylko tyle, że było no efektywne, także tak to. Również doszedłem do wniosku, że fajnie by było popracować trochę nad przede wszystkim figurami w kalistenice, czyli tym, czego jeszcze nie osiągnąłem, czyli po prostu staniem na jednej ręce, pompkach w staniu na rękach, czyli budowie barków, bo to mi się w ninja oczywiście przyda, budowaniu siły w bicepsach, bo tutaj też wszystko oscyluje w izometrii, więc wziąłem się mocno za Hefesto, które kapowałem bardzo długo, oraz postanowiłem, że poprawię swoją mobilność, czyli tutaj troszkę będzie rozciągania więcej i że na tym się też skupię. W związku z tym poprosiłem o pomoc pewną japońską mistrzyni i kolejny rozdział będzie o japońskiej mistrzyni Kanako. Rozdział 6. Japońska mistrzyni Kanako. No więc na Titanicu był Jack i była Rose, tak? To była dwójka bohaterów głównych w tym filmie. I changed my mind. They said you might be up to it. Moja Rose miała, słuchajcie, skośne oczy, była 1,60 m wzrostu i pochodziła z Japonii, także można powiedzieć, że swoją Rose poznałem na statku Odyssey of the Sea. No i spędziłem z nią całkiem, można powiedzieć, fajne chwile. W sumie nasza relacja
trwa nadal, ale taka intensywna trwała około 3 miesięcy. Hold on to the railing. Keep your eyes closed. Don't peek. I'm not. Step up onto the rail. Hold on. Hold on. Keep your eyes closed. Do you trust me? I trust you. All right. Open your eyes. I'm flying! Jack! Jak to z nią było? No słuchajcie, na siłowni właśnie wiecie, potrzebowałem trochę się rozwinąć z perspektywy rozciągania, ale poniekąd stwierdziłem, że no jak mam ugryźć temat na przykład szpagatu. And as possible as down, you have to try. Okay, so like And the first like bounce is good Okay. because muscle is more relaxed. Okay. And yes, then you can keep. Now you are max level. You have to keep. Tak, to w sumie był chyba główny czynnik, za który w sumie nawiązałem z nią jakąkolwiek relację na początku, czyli po prostu chciałem, wiecie, dowiedzieć się, w jaki sposób mogę lepiej zarządzać swoim ciałem i rozciągnąć swoje ciało. Więc stwierdziłem, że najlepiej byłoby się udać do kogoś z teatru, a że Kanako, nie powiem, wpadła mi wtedy w oko, to stwierdziłem, że zagadam do niej oczywiście. No i tak się złożyło, że była na tyle miła, że pokazała mi w sumie te swoje nienaturalne japońskie pozycje do tego, żeby trochę podblokować swoje nogi i te kończyny dolne. W związku z tym naprawdę była na tyle zdeterminowana, że potrafiła, wiecie, pokazać mi jakąś pozycję, wskoczyć mi na plecy, dociążać mnie jeszcze bardziej, żebym po takich dziwnych pozycjach był w stanie w ciągu jednego czy treningu po prostu zejść praktycznie do ziemi w szpagacie, także to było niesamowite. No i potem cały czas starałem się na tyle rozciągać, żeby dociągnąć do gleby, ale no wiecie, no tutaj jakby w tej kwestii nie byłem potem już systematyczny, tylko jak już ogarnąłem to zejście w dół, ten szpagat i stwierdziłem, że fajnie jest coś takiego zrobić i że powiedzmy z lekką rotacją nogi, bo nie był to idealny, piękny, ktoś mógł się przypierdzielić do tego, czy był idealny szpagat. No nie był idealny szpagat, był to z lekką rotacją, ale dotknąłem ziemi, w związku z tym mogę to sobie odhaczyć, ponieważ nie jestem zawodowym gimnastykiem, tylko oczywiście pasjonatem i amatorem, tak to wygląda, nie? No i słuchajcie, jak to było z tą Kanako, no więc podczas naszych tych relacji związanych z tymi rozciąganiem i z tymi treningami, z tym dziwnym pozycjami, wyciskaniem. Podciąganiem i tak dalej. Nawiązała się jakaś tam relacja, tak? Ja w sumie też dążyłem do tego. To było tak 4 miesiące po naszym statku, po rozpoczęciu kontraktu. Ona zjawiła się bardzo podobnie do mnie, czyli zjawiała się jakoś marzec, kwiecień na Odyssey of the Sea. No i wtedy od razu wpadła mi w oko ta dziewczyna, bo bardzo chodziła w takich jaskrawych ubraniach, nie? A że była z Japonii, że była całkiem ładna, to stwierdziłem, że będę oczywiście zagadam do niej, jak będzie taka możliwość. No i ta możliwość pokazała się później na siłowni, kiedy ona też czasem tam bywała, żeby robić swój trening. Okej, siema wszystkim, prosto ze statku, ze mną jest Kanako. Hello, how are you, good? I'm fine. Alright, Kanako, can you say some things, some words in Poland? Alright, let's try. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Nazywam się Kanako Kanako. i kocham Polskę. Kocham Polskę. Alright, good. I can
A ja robiłem w sumie swój trening, nie? Więc poprosiłem ją w sumie o to, żeby trochę mi pomogła w kwestii rozciągania. No ale potem co było? Zaprosiłem ją do Neapolu, poszliśmy sobie na naszą zapoznawczą kawkę, potem na naszą randkę w Neapolu, gdzie spędziliśmy w sumie miło czas, no i wtedy po raz pierwszy ją pocałowałem. Także znalazłem takie fajne miejsce w Neapolu, no i wiecie, serduszka, te sprawy, stwierdziłem, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby zapamiętała jakiś tam ten czas, no i oczywiście tak się to skończyło. No i wiecie, jakby ktoś mi kiedyś powiedział, słuchajcie, że nawiążę relację z dziewczyną z Azji, no to bym chyba nie uwierzył, nie? Ale no w sumie tak się czasem rzeczywistość tworzy. Ja w sumie, że ninja, no to pochodzi z Japonii, więc stwierdziłem, że no to muszę w to iść, nie? Muszę w to iść i muszę coś takiego odwalić, więc poszedłem w to, no i całkiem ciekawie się to w sumie skończyło. Natomiast nasze wspólne czasy, w sumie te 3 miesiące intensywnej dość relacji spędzaliśmy w sumie na różnych wyjściach i tak dalej, na statku, wiecie, chodziliśmy w blasku księżyca gdzieś tam na środku Morza Śródziemnego, gdzieś tam kiedy był księżyc, trzymaliśmy się za ręce, wiecie, spędzaliśmy bardzo intymne chwile wspólnie, natomiast też wychodziliśmy na różne, wiecie, na pływanie, w Turcji i tak dalej, ale również też spędziliśmy fajnie czas w Mykonos na randkach, gdzie na przykład zabrałem ją na randkę na Mykonos, to takie wiecie, restauracji z owocami morza. No i tam zamówiłem w sumie, pamiętam, kawior, jakąś tam regionalną rybą i jakąś taką sałatkę. Zapłaciłem za to 400, nie? Także jak się bawić, to na pełnej. Ten intensywny czas z Japonką trwał 3 miesiące i można powiedzieć, że miałem to chyba pod kontrolą, ale potem zdawałem sobie w sumie, że niekoniecznie. Na jednej z takich spotkań w Civitavecu mówiłem się z nią na kawę i słuchajcie, spotkaliśmy pewnego gościa, który wręczył na bransoletki, nie? Oczywiście jak to taki gość przybłęda, no to oczywiście oczekiwał pieniędzy, więc dałem mu tam kilka dolarów, no i słuchajcie, otrzymałem taką oto bransoletkę, więc bransoletka ze słonikiem, Kanako dostaje inną bransoletkę, więc sobie na pewno ją gdzieś tam zatrzymała, jak nie wywaliło do śmieci. Natomiast tą bransoletkę zatrzymałem po to, żeby pamiętać o tym, co muszę zrobić później, czyli słonik, a to zaraz wspomnę, czyli ten słonik właśnie mamy przypominać o Afryce i o tym, co po statku chciałbym zrobić, także to za chwilę. Naprawdę ta nasza relacja fajnie się tworzyła, natomiast można powiedzieć, że po 3 miesiącach, czyli po tym czasie, kiedy wiecie, musicie zostać nowym pracownikiem i macie jakby ukończyć swój kontrakt, jest tak zwany półmetek kontraktu i ona się pojawiała w moim życiu w sumie na czas jakby półmetku do prawie końca kontraktu, czyli to był taki czas, gdzie no pomogą mi przetrwać taki kryzys, nie? Że trochę wiecie, jak czujecie fajne emocje w ciele, jak się z kimś spotykacie, no to jest taki czas, gdzie nabieracie trochę wiatru w żagle i trochę patrzycie przez pewne rzeczy przez różowe okulary. Mam wrażenie, że też tak trochę na to wszystko patrzyłem. W sumie ten czas, kiedy miałem trochę spadek, wiecie, energii życiowej przez to, że byłem na tym statku już 3 miesiące, zdałem ten level 3, nie wiedziałem za bardzo, wiecie, kolejne miesiące nie ma co robić za bardzo, wiecie, gdzieś tam ten cel, te mistrzostwa świata w Kostaryce są na horyzoncie, nie wiadomo czy nie pojadę czy nie, więc pojawiła się ta Japonka, no i w sumie pomogła mi, szczerze mówiąc, przetrwać te kolejne miesiące w tej relacji, w tym miejscu, nie? Jaki był finał tej historii, Mati? Ktoś mógł zapowiedzieć, co się z nią stało i tak dalej. Czemu potem już nie pokazywałeś się z nią? No prosta sprawa, ponieważ po 3 miesiącach ta relacja się, można powiedzieć, zakończyła, nie? No więc nasza Kanako, można powiedzieć, że poszła swoją drogą, poszła za nowo poznałym chłopakiem. Coś po prostu, wiecie, wynikło, być może wielka miłość wynikła między nimi. Nie mam pojęcia, natomiast na tyle ją to pochłonęło, że stwierdziła, że pójdzie za nim, tak? Więc no ja poszedłem na drugi plan niestety, no ale to wiecie, jakby nic nie mogłem z tym faktem zrobić. Przecież nie będę gościa pił tylko dlatego, że nie wiem, dziewczynę mi odbił. W sumie ona nigdy nie była moją dziewczyną. Bardziej była relacja, wiecie, przyjacielska, bardziej taka relacja trochę bez zobowiązań, trochę pokręcona, jak na tym statku się potem dowiedziałem, że przeważnie tak to się dzieje, że te relacje trwały między 2-3 miesiąc czasu,
powiedzmy i to się tak rozmywa, nie? Ale o tym nie wiedziałem, się na to naciąłem. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to ja nie lubię ludzi skreślać z jakiegoś powodu głupiego czy mądrego, w związku z tym stwierdziłem, że po prostu będziemy trzymać swój kontakt, w związku z tym no, Kanako jest gotowa do tego, żeby też pomóc mi w moich marzeniach w związku z realizacją na przykład Sasuke czy innych edycji Ninja Warrior za granicą. Rozdział 7. Podsumowanie i plany na 2025 rok. Więc słuchajcie, podsumowując ten cały projekt Odyssey of the Sea, Pirat z Karaibów, Tranzyt Atlantyku i nie tylko, czyli przygody, jakie kraje odwiedziłem, jakich rzeczy się nauczyłem i co doświadczyłem, możecie również obejrzeć w tym filmie oraz również w książce, którą piszę, tak? Piszę książkę pod tytułem Na pełnej. Jest to książka o moim życiu, o różnych bohaterach z mojego życia, czyli nie tylko o mnie, ale o tym, jakie sytuacje się przydarzały, kogo spotkałem, kogo się czegoś nauczyłem oraz różne ciekawe historie z świata ninja, ze świata podróży, zdobywania szczytów, różnych ekstremalnych przygód i tak dalej. Czyli tą książkę sobie na spokojnie piszę i rozdział Pirat z Karaibów również się w niej znajduje. Także tak ciekawostek, to właśnie będziecie mogli w przyszłości pewnie taką książkę sobie poczytać. Oczywiście najpierw trzeba ją skończyć, także tak to. Jeżeli chodzi o kolejne projekty, to słuchajcie, mówiłem na początku, że celem Odyssey of the Sea był podróż po szczytach Korony Ziemi. W związku z tym zdecydowałem sobie, że zaplanuję sobie kolejny szczyt, będę się trzymał takiego właśnie scenariusza. W związku z tym ta oto bransoletka poznana z Kanako, czyli bransoletka ze słonikiem. Stwierdziłem, że to jest dobry znak do tego, żeby realizować kolejny szczyt, który już dawno mi chodził po głowie. Chodzi o Kilimandżaro, tak? Czyli wybieram się na Kilimandżaro w Tanzanii. W związku z tym będę chciał zdobyć kolejny szczyt Korony Ziemi właśnie zimą 2025 roku, czyli na przełomie tych miesięcy będę realizował kolejny szczyt Korony Ziemi, czyli mój trzeci. Stwierdziłem, że ten projekt będzie kolejnym jakby po Ninja Warrior Polska 8 i kolejnym po Odyssey of the Sea celem, jednym z większych celów, które będę chciał zrealizować w moim życiu. Także to będziecie mogli już oglądać niebawem, kiedy wybiorę się do Afryki, do Tanzanii. Także to już Was chętnie zapraszam do tego wydarzenia. Kolejnym celem, którym sobie przemyślałem, który będzie oczywiście naturalną konsekwencją mojego pobytu na statku, był fakt, że oczywiście spędziłem bardzo dużo czasu na siłowni i zbudowałem trochę masy mięśniowej. Stwierdziłem, że ta masa mięśniowa oczywiście przyda mi się pod sprint w 2025 roku, czyli po prostu to, co Władek wzbudził we mnie wewnętrznie, czyli to, co było gdzieś tam głęboko, no wiecie, ukryte i może zapomniane, czyli ta pasja, ta iskra, którą straciłem. Odzyskałem tą iskrę z powrotem w przyszłym roku i chcę ją poświęcić na realizację sprintów, czyli trenować z mistrzem świata Ocersto i troszeczkę pociągnąć te swoje stare kości z powrotem na tory mistrzowskie w przyszłym roku, czyli do Portugalii i do Szwecji i oczywiście sprawdzić się ponownie z byłym rekordistą świata, czyli Jemarkiem Rodalasem, mam nadzieję 1 na 1. Także to jest kolejny cel, a być może uda mi się coś więcej osiągnąć, jak finał mistrzostw świata, czy mistrzostw Europy, czy może wyższe miejsce. Pożyjemy, zobaczymy. Oczywiście kolejnym celem na listopad, oczywiście bardzo śmiesznym, być może według niektórych, ale według mnie też, ale nie do końca, ponieważ chciałbym oczywiście wystąpić na, uwaga, drugich mistrzostwach kulturystyki, tak? Czyli kolejnym celem, być może śmiesznym, być może nie, ale oczywiście chciałem wystąpić na scenie kulturystycznej, czyli spełnić kolejne marzenie o tym, żeby sprawdzić te swoje duże plecy na profesjonalnej scenie przed sędziami. W związku z tym, słuchajcie, WNB Poland, czyli słuchajcie, sylwetka bez dopingu. Oficjalnie jestem zawodnikiem WNB Poland, czyli na drugich mistrzostwach Polski w kulturystyce. W związku z tym też będę się sprawdzał właśnie na scenie kulturystycznej w listopadzie, 10 listopada, czyli w moje urodziny. Zobaczycie mnie na scenie w Warszawie, w związku z tym to też był taki mini cel właśnie związany z budowaniem sylwetki na statku wycieczkowym. Także to akurat po to, żeby mieć dobre foty i żeby pokazać swoje wielkie plecy przed publicznością i przed sędziami. I ostatnim wielkim celem, który chciałem zrealizować w 2025 roku, czyli to, do czego trenowałem, to jest udział w amerykańskim ninja. Czyli
oprócz tego, że zacząłem realizować ten swój cel, mówiąc o tym na wywiadzie u Jurka, pozdrawiam serdecznie. I spróbuję wystartować w zawodach na trudność, na pewno ninja w Polsce i za granicą. Tego typu imprezy mnie interesują i może turnieje ninja, ale w Europie chciałbym. Czyli Europejska Liga Ninja, Ninja Series polskie, Ninja Run. Tak, tego typu. I może zawody różnego rodzaju właśnie europejskie, tak? Tak, żeby sobie te turnieje ninja poszukiwać na świecie i sobie na nich po prostu... Czy pojeździć sobie trochę pozwiedzać? W ramach zwiedzania, właśnie na motywację z tymi górami, tak chcę przełożyć to na ninja. Przełożyć tutaj. Na przestrzeni ostatniego roku, to kolejnym celem, myślę, że już jestem na to gotowy, to jest start w Ameryce, czyli chciałbym oczywiście sprawdzić się w Ameryce w ninja, czy tutaj w zależności gdzie się dostanę oczywiście, nie? Czy tutaj właśnie w amerykańskim Ninja, National Ninja League, czy Mistrzostwach Świata Ninja, tu też powinienem zacząć szukać kolejnych wyzwań. Także oczywiście w przyszłym roku będziecie mogli mnie oglądać również na różnego rodzaju zawodach ninja i OCR, czyli oczywiście nie rezygnuję z tego faktu. Oczywiście zrobiłem sobie aktywną przerwę od ninja startów, o czym już wcześniej mówiłem. Teraz będę chciał, powiedzmy, bardziej skupić się na tym, żeby ukierunkować te swoje treningi pod sprinty, ale również trochę, wiadomo, poławić się w różnych formułach, których jestem dobry, czyli w sprintach i na krótkich dystansach, czyli takich do 3-5 km maksymalnie. Być może też w formule Games czy Arrow też być może mnie zobaczycie, ale głównym celem będą starty w sprintach, także tak się to widzę. Także to było tyle, jeżeli chodzi o statek Odyssey of the Sea. Przygoda w 2024 roku na statku wycieczkowym Odyssey of the Sea zakończona rozdziałem Pirat z Karaibów. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, życzę miłego dnia, wieczoru, dalszego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale.